Oczywiście, że tak, jak co tydzień z niewielką świąteczną przerwą oczywiście. Pomówimy o tym, co tam w Hormudzie, ale dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ panie i panowie, jak to co roku ma miejsce na początku stycznia każdego roku, wybieramy najlepsze i najgorsze produkcje minionego 2024 roku, tymże razem. Jest Witte Lancel, jest, witam. Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. A czemu jeszcze takie? A niech będzie, pewnie, że tak. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich widzów, którzy oglądają czy to na YouTubie, Facebooku, Twitchu, co tam jeszcze mamy, Instagramie, a nawet TikToku, a także na pionowym YouTubie. Więc dzisiaj sobie, panie i panowie, wybierzemy jak najbardziej wiele produkcji. Tak się zastanawiałem, bo co roku robimy w ten sposób, że wybieramy najlepsze i najgorsze filmy. Kropka. Ale to było tak, że nominowaliśmy 20 produkcji i bardzo często był problem z tym, żeby te 20 produkcji jakoś uzbierać, jakoś tam je wybrać. Więc w tym roku zrobimy troszeczkę zamieszania. Ale zanim zamieszaniu, to oczywiście sprawy są urzędowe, trzeba je odpalić jak najbardziej. Więc na początek będzie o nim. Witam Cię, Matizie z salonu, fajnie, że jesteś. Bardzo mnie to cieszy. Przed świętami, dawno temu oczywiście, panie i panowie, głosowaliście. No bo był taki pomysł, że trzeba będzie, w tym momencie w cyklu Kultowe Horrory omawiam, co tam jest za cudo. Tak, Dzieci Kukurydzy teraz są omawiane, po prostu koszmarna seria, no ale niestety trzeba. Więc dobrze wiecie, że wybieracie, co będzie później, no i głosowaliście, panie i panowie, głosowaliście wy. Były do wyboru 4 propozycje. Oczywiście muszę tylko tutaj gdzieś wyświetlić, bo ja sobie jak w killerze wyłożyłem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Jest, proszę bardzo, mam i to się wyświetli z tyłu, czy gdzieś się wyświetli, albo się nie wyświetlił w ogóle. No pewnie, że się nie wyświetli się, bo co by się wyświetlało. No nieważne, w każdym razie. Nie, no to z tyłu się wyświetli. Dobra, to nie tak. Zrobimy inaczej, panie i panowie. Były 4 propozycje. Były 4 propozycje do tego, ażeby to sobie spokojnie ogarnąć. I według was tak to, panie i panowie, wyglądało. Otóż miejsce 4., 3., 2., 1. Wiadomo, że będą miały tylko pierwsze. Więc, panie i panowie, na 4. zostało Ciche miejsce, na 3. miejscu 28 dni później, na 2. miejscu Ludzka stonoga i na 1. Cmentarz dla zwierząt. Oznacza to, panie i panowie, nie mniej, nie więcej, tylko to, że będę omawiał wszystkie filmy z cyklu Cmentarz dla zwierząt. Ich tam jest dosyć sporo. I tam jest dosyć spora liczba, bo to wiadomo, są te i stare, i te nowsze, więc rzeczywiście tego troszeczkę będzie i o tym sobie będziemy omawiać. W tym momencie jest, we środę była omówiona trzecia część bodajże, albo druga część, a nawet tutaj sobie sprawdzę, takiego cudownego filmu jak właśnie Dzieci Kukurydzy, a tego jest aż 11 części. Dzieci Kukurydzy 2, tak, tego jest 11 części, więc jeszcze przez 10 tygodni, bo dobrze wiecie, że jest 11 odcinków, potem jest jeszcze 12 jest odcinek podsumowujący. Tam są ciekawostki na zasadzie, czemu to powstawało, jak to się robiło i tak dalej, więc o tym sobie będziemy mówili. A potem będzie to Cmentarz dla zwierząt. O tym was wszystkich poinformuję. Co więcej, panie i panowie, no chyba tyle. Będziemy powolutku pewnie zaczynali. Będziemy się w to wszystko bawili. Mam nadzieję, dajcie znać, jak w ogóle wam minęły święta, minął wam Sylwester. Mam nadzieję, że nie zastrzelili was za bardzo tymi fajerwerkami wszystkimi. Słuchajcie, jak ja zobaczyłem największy w Polsce pokaz dronów na Polsacie, ja cię kręcę. Po prostu jaka to była żenówa, jaka to była masakra, tego się oglądać nie dało, to było po prostu koszmarne. Cześć Adele, witam bardzo serdecznie, jest i Jason Kruger, cześć, fajnie jest. Czy nagrywam mecz? Nie nagrywam, aczkolwiek muszę sobie go to gdzieś właśnie włączyć, żeby obejrzeć. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą i nie muszą wiedzieć, panie i panowie, to chodzi o to, że jest mecz super puchar Hiszpanii, tak? Barcelona kontra Real Madryt. Zaraz sobie go tutaj gdzieś znajdę i jest, proszę bardzo, ciach, pach, prach. Mam nadzieję tylko, żebym dźwięku nie włączył, bo będzie rzeczywiście problematycznie i się może skończyć dziwnymi rzeczami. Także meczu nie nagrywam, ale oglądam. Oj, dźwięk jest, panie i panowie, muszę go wziąć i wyłączyć. No i tutaj widzę, że się już niedobre rzeczy się dzieją, ale to będziemy o tym, panie i panowie, myśleli za chwilę. Cmentarz jest 4 części, pisze Wiktor Jędrychowski. No możliwe rzeczywiście, no ale mówię, jest 11 części Dzieci Kukurydzy, potem jeszcze 12, także podsumowując, więc po prostu masakra. Ale czekajcie, nie podoba mi się to, jak to, że tak powiem, wygląda. A tak jest lepiej? Albo tak jest lepiej? O, tak jest najfajniej, także więc tak to zostanie, tak to mi się rzeczywiście bardzo podoba. Cześć. Słuchajcie, zrobimy w tym roku inaczej.
Tak jak mówiłem, zeszłymi latami było tak, że 20 propozycji na najlepszego aktora, na najlepszy film, na najgorszy film. W tym roku nie będziemy robić aż tak bardzo hardkorowo, bo rzeczywiście to było za długo i czasami niektóre naprawdę propozycje już były tak naciągane, że potem gdy głosowaliście, no to już nawet nie dostawało żadnych głosów. Dzisiaj jest i musicie mi dać znać, czy chcecie tak. No bo oczywiście wiadomo, że wy pomagacie. Chcę zrobić kilka kategorii, w każdej kategorii 5 nominacji i oczywiście jedna będzie, czyli najlepszy i najgorszy film, wiadomo, najlepszy i najgorszy film polski, bo to też jest bardzo ważne, najlepszy i najgorszy serial, najlepszy i najgorszy aktor, najlepsza i najgorsza aktorka. Przy czym przy tych dwóch ostatnich trzeba podać za jaki film. W każdej kategorii nominujecie 5 osób, 5 filmów albo 5 seriali, wiadomo. No i potem, kiedy już ustawię to wszystko, to przez 2 tygodnie będzie trwało głosowanie. No i po tym głosowaniu zrobimy oczywiście kolejny odcinek na żywo i wręczymy, nie bezpośrednio, ale tak powiedzmy w przenośni wręczymy dystrybutorom, aktorom dla najlepszych i najgorszych po prostu złotego za najlepsze, a brązowego Marcina za najgorszy. Dajcie znać, czy tak chcecie. Mi się wydaje, że tak będzie w miarę sensownie, panie i panowie. Ja oczywiście tutaj sobie muszę włączyć Filmweb, żeby wiedzieć mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Zasada jest tylko i wyłącznie, panie i panowie, jedna. Dana produkcja, włączę się, dana produkcja musi mieć swoją polską premierę pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2024. Nie ma znaczenia, czy to będzie kino, czy to będzie VOD, czy jakiś film wjechał na TVP albo na TVN, nie ma znaczenia. Tylko jest tylko i wyłącznie taka. Oczywiście mam tutaj swój kapownik, gdzie to będę wszystko sprawdzał ewentualnie i weryfikował. Więc Lancet pisze, że jest ok, że jest fajnie, może być w porządku, no więc chyba rzeczywiście, panie i panowie, tak to zrobimy. To jest sprawdzę, czy jeszcze na Facebooku wszystko gra i trąbi, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest bardzo dobrze. Tak, jest bardzo dobrze, jest rewelacyjnie. A za tydzień, panie i panowie, bo akurat ostatnio była taka fajna różnica, gdyż stuknęło nam tak, 12 000 subskrybentów na YouTubie, co jest bardzo fajnym i będziemy to oczywiście świętować. Stuknęło nam 6 milionów wyświetleń na YouTubie, to jest rewelacja. 2000 obserwujących, tak? Chyba 2000 obserwujących na TikToku oraz 15 000 obserwujących na Facebooku, więc rzeczywiście super. Więc za tydzień zrobimy odcinek z cyklu Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Będzie się rzeczywiście działo i będziemy, panie i panowie, śmigali. Więc ja nie przedłużam. Oczywiście zaczniemy, panie i panowie. Zaczniemy od końca. Pewnie, że od końca, bo co byśmy mieli zaczynać od początku, panie i panowie. Najlepszy film polski, panie i panowie. I co chcę od was? Chcę od was 5 tytułów, 5 propozycji filmów, które uważacie, że są rzeczywiście warte polecenia, warte obejrzenia z 2024 roku. I jest jedna rzecz, jeżeli na przykład, jak już w tym momencie Lancel powie, że mi się na przykład podobał Akademia Pana Kleksa, potrzebuję jeszcze 2 osoby, żeby powiedziały tak, potwierdzam, to jest rzeczywiście świetny film. Jeżeli 3 osoby powiedzą, że dana produkcja się nadaje, dana produkcja jest rzeczywiście dobra, no to wtedy wpada na listę. Pierwsze 5 propozycji zostaje i będzie oczywiście brane pod uwagę. Więc ja zamieniam się w głos i czekam, panie i panowie, na wasze propozycje najlepszego filmu polskiego. Bo to jest rzeczywiście ważne. Tutaj Wiktor pisze, jeśli chodzi o najgorszy film polski, to umieściłbym tu Putina, Patryka Wegi, ale niestety to już 2025 rok. Tak, wydaje mi się, że w ogóle chyba to będzie pierwszy rok od dawna rzeczywiście, gdzie nie będzie filmu Patryka Wegi wśród najgorszych, co jest rzeczywiście zaskakujące, no ale akurat tak się jakoś to rzeczywiście. Więc panie i panowie, wrzucajcie swoje propozycje, ja się napiję herbatki, bo w gardziołku zasycha. Witamy na cześć, muszę sprawdzić, czy tutaj właśnie czat jest włączony. Jest włączony, dobra, w porządeczku, bo jak mówiłem, jesteśmy w kilku miejscach i tak powoli próbuję to ogarnąć. Jaką polską propozycję, jaki polski film umieścilibyście na liście najlepszych? Tak sobie przeglądam i tutaj będę wrzucał wam oczywiście jakieś tam propozycje, jakieś tam rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały, panie i panowie. Na przykład powiedzcie mi, czy taki film jak KOS, według was jest to propozycja, która mogłaby się znaleźć na liście filmów do obejrzenia. Tutaj będę wam udostępniał ekran, między innymi, żebyście wiedzieli dokładnie o jakiej produkcji ja mówię. KOS jest to film, ale nie tak. Chcę to zrobić w ten sposób. Lepiej.
Jest to film Pawła Maślony. Polska wiosna 1794 rok. Do ojczyzny powraca generał Tadeusz Kościuszko z planem powstania przeciwko Rosjanom. Tutaj widzę, że Wiktor wrzuca KOS, Lancel KOS również, więc jeszcze jedna osoba, która potwierdzi, że KOS to jest dobra produkcja, to panie i panowie wrzucimy ją i będzie poddana pod głosowanie. Dlatego rzeczywiście wydaje mi się, no ja akurat tutaj się przy okazji tej kategorii zdaje się 100% na was, no bo ponieważ panie i panowie, ja jestem bardzo zacofany. W Irlandii tak ciężko, muszę przyznać, że jest z polskimi produkcjami, więc co prawda niektóre docierają do kina. Właśnie niestety tutaj Wiktor mówił dopiero co o nowym filmie Patryka Wegi, dotarły mnie słuchy właśnie, że ten film ma się pojawić w kinie tutaj, bo oczywiście jest kilka, to się nazywa chyba Polskie Filmy IE, czy jakoś tak. W każdym razie jest kilka firm, które zajmują się dystrybucją polskich filmów za granicą, no i akurat tutaj jest tak, że jak najbardziej ta produkcja może tutaj, panie i panowie, dotrzeć, więc jestem ciekaw, co wymyślicie. 3 KOS, tutaj sobie oczywiście otworzę najlepsze filmy polskie. Filmy polskie, proszę bardzo, dobra i lecimy. Będę tutaj patrzył, czy macie rzeczywiście, proszę bardzo, jest od Wiktora, jest od Lancla i od Jasona Krugera, proszę bardzo, więc jest KOS, panie i panowie, numer 1, czyli pierwszy film, który jest nominowany do nagrody najlepszego filmu. Więc to jest propozycja pierwsza. Co byście wrzucili, panie i panowie, dalej? Co byście dalej poddali? Tutaj jaka propozycja, że to powiem, was urzekła? Co sprawiło, że pełny ekran. Co sprawiło, że jest rzeczywiście dobrze. Tutaj oczywiście ja się posługuję Filmwebem i tutaj jest kilka rzeczywiście rzeczy, kilka produkcji. Chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że nie widziałem żadnego polskiego filmu. Żadnego, ani jednego. Nie udało mi się obejrzeć, mimo że na przykład Akademia Pana Kleksa już jest w tym momencie dostępna na irlandzkim Netflixie. Można go obejrzeć, ale jakoś tak jest to, że tutaj mam, zresztą wspierający dokładnie wiedzą, że w tym momencie nawet wrzuciłem gdzieś z godziny temu informację o tym, co będzie się pojawiało na kanale, no to tak to rzeczywiście jest. Proszę bardzo, jest propozycja od Lancla, Biała Odwaga, aż nawet już sprawdzam, co to jest za film. Biała Odwaga. Pokazują się dwa, domyślam się, że jeden to jest serial, a drugie to jest film, bo to jest akurat bardzo często. Kiedy to było, kiedy miał miejsce premiera. Ok, czy jest podane, nie ma podane, ale domyślam, jest 2024. Historia dwóch podhalańskich rodów wystawionych na najtrudniejszą próbę podczas niemieckiej okupacji. Już tutaj poprawiam, panie i panowie, bo tutaj widzę, że się... i jestem. Ale no co ty robisz? Co ty mi to robisz? Co jest? Bateria się wyczerpała? Czekajcie, ludziska mi się tu bateria wyczerpała w statywie, że tak powiem, no to nie jest teraz statyw, no ale wiecie jak to się ładnie się nazywa. Proszę bardzo, dawaj. No włączać się. No powiedz mi, że jeszcze jak się ładuje, to się jeszcze nie włączy. Co za... I teraz jesteśmy do góry nogami, tak? No to tak nie może być. Sekundkę, ludziska, muszę to ogarnąć. Mam tutaj zewnętrzną baterię, może zewnętrzna bateria pozwoli, że to będzie działało. Bo wiecie, niby jest jak w killerze, że wyłożyłem, żeby było w porządku. Włączaj się tutaj, ty tutaj mu ładuj się baterią. Że nie będziemy nadawać do góry nogami, no co są? Jaje jakieś czy co? O co chodzi? Chociaż z drugiej strony bym tak dał telefon do góry nogami, sekundka. A widzicie, to jest wszystko, to jest YouTube, to jest rzecz na żywo. Także tutaj można kombinować. No pewnie i tak teraz się nie... Jest, jakoś jest, widać, że się udało, w porządku. Już tutaj patrzę. KOS-a musisz nadrobić koniecznie. No jeżeli gdzieś będzie, wiesz, dostępny, aczkolwiek nawet sobie sprawdzę, czy on nie jest czasem na którejś właśnie z platform VOD, bo oni tutaj informują o tym i jest, ale gdzie jest dostępny. Pokazać jest. Na Sky Showtime, nie ma w Irlandii Prime. Na Prime jest, tylko ciekawe, czy jest na Prime Irlandii. No słuchajcie, a co sobie będziemy, nie? Sprawdzimy sobie to wszystko, będę wiedział, bo wiem, że dużo osób mówi, stary, to jest na Prime. No jest na Prime, ale niekoniecznie na Prime brytyjskim, tak? Bo Irlandia nie ma jeszcze swojego Prime'u. KOS. No niestety bardzo mi przykro, ale KOS-a nie mam, więc możliwe, że jeżeli gdzieś dostanę za granicą, bo tutaj tylko jest Sky Showtime, a w Irlandii Sky Showtime nie ma, ponieważ tutaj jest
Sky po prostu, krótko mówiąc. Dobra, ale mamy białą odwagę, jest zaproponowana biała odwaga przez Landsla. Panie i panowie, co wy na to? Czy biała odwaga to produkcja warta polecenia? Bo tutaj widzę, że rzeczywiście to jest Marcina Koszałka. Produkcja, film, no widzę, że jeden z krytyków dał 7, no średnia ocena jest 6,5, więc tak sobie, tak na 2 razy, rzeczywiście jakoś nie jest to super rewelacyjne, no ale co trudno. Filip Pawlak, Julian Świeżowski, Sandra Drzymalska, Jakub Gierszoł. O Jakuba Gierszoła akurat lubię, panie i panowie. Czekam na to, czy potwierdzacie, że Biała Odwaga to jest produkcja, którą chcecie nominować do nagrody najlepszego filmu 2024. 3, 2, 1, 0. No bardzo mi przykro, Biała Odwaga niestety nie wjechała. Bardzo mi przykro. Czekam, panie i panowie, na kolejne wasze propozycje. Co tam myślicie, że może być? Zobaczymy, co Filmweb nam poleca, bo tutaj rzeczywiście kilka produkcji mają. Tu mnie zaskoczyli. Z tą produkcją mnie zaskoczyli, ponieważ nie spodziewałem się, że tak może być, ale od nich jest Sami Swoi. Najlepsza. No tutaj i to jest zabawne, bo albo mamy tak słaby poziom polskich filmów, że krytycy dają 4,4, a widzowie dają, czyli my dajemy 5,8. A oni mówią, że to jest jeden z najlepszych filmów tegoż minionego roku. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo zaskakujące, że tak to jest. Czy według was film Sami Swoi to jest rzecz, którą byście powiedzieli, tak, ten film to jest po prostu top 3 roku, a tutaj w ogóle lampa mi pokazuje, a trudno życie. Nie kręć mi się tutaj. Stać spokojnie, bateria się ładuje. Już mam dawno i okazało się, że jest słabo. Wiktor pisze, Michał, ponarzekajmy o filmach, w recenzji Putina tak bardzo pojechał po wedze, że aż kilka razy obejrzałem. No widzisz, ja czekam akurat, bo ma być po pierwsze w kinie, a po drugie wysłałem, bo ja bezczelny jestem, a czemu nie, wysłałem zapytanie do dystrybutora, czy możemy udostępnić tak zwany screener, czyli wersję do obejrzenia w domu. Więc jestem ciekaw, panie i panowie. No dobra, ale teraz cały czas wybieramy najlepszy polski film. Czy według was Sami Swoi to jest produkcja, którą chcielibyście nominować? Panie i panowie, czekam na wasze propozycje. Tutaj widzę, że się nie pojawia nic na Instagramie. Nie ma nic tutaj oczywiście na pionowym YouTubie, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Na TikToku również nic się nie dzieje, więc w porządku, panie i panowie, więc 3, 2, 1 i usuwamy w takim układzie Samych Swoich, bo akurat to rzeczywiście nie jest propozycja dobra. Nie, słuchaj, zrobimy tak, że jeżeli na przykład okaże się, że ciężko będzie nam wybrać 5 propozycji, no to usuniemy tę kategorię i to nie ma najmniejszego problemu, to akurat wiesz, że jest normalna sprawa i w ogóle chyba tak będziemy chyba robić, bo to widzę rzeczywiście, że jest ciężko, ażeby powiedzieć, że ta produkcja jest dobra. Tutaj widzę, że to jeszcze Wiktor rzuca Sami Swoje, no to dobra, słuchajcie, jeżeli jeszcze jedna osoba podbije Samych Swoich, to ich też dodamy, a niech będą, nie mają, mimo że akurat chyba niespecjalnie będą robili robotę, co? Ojojoj, nie wiem, czy Lancel, czy ty oglądasz. Cześć Kinga, witam cię bardzo serdecznie. W tym momencie wybieramy najlepsze polskie produkcje minionego roku i wybieramy nominacje do tychże i potrzebujemy 5 filmów. W tym momencie przypomnę, że już jest przez was nominowany film KOS i teraz pytanie, czy chcecie, ażeby Sami Swoi byli nominowani? Dziękuję Blagadam za suba, dziękuję bardzo. Czy chcecie, ażeby Sami Swoi? Panie i panowie, 3, 2, 1. Dobra, nie no, wywalam tych Sami Swoich w takim układzie, nie ma co się cyrtolić. Słuchajcie, to ja będę po kolei tym filmem szedł. Jeżeli macie jakieś propozycje polskich filmów, to dawajcie znać. Kolejną produkcją, którą oni nam podrzucają, to jest Pieprzyć Mickiewicza. Wiem w tym momencie, że 2 wchodzi niedługo do kin. Co mnie bardzo zaskakuje, tutaj popatrzycie, ocena krytyków 3,5, a Filmweb to oczywiście strona krytyków. Ocena widzów 5,2, a oni mówią, że to jest film, który trzeba rzeczywiście obejrzeć. Po utracie pracy na uczelni Jan Sienkiewicz znajduje posadę jako polonista w liceum. Tam pod jego skrzydła trafia najgorsza klasa w szkole. Jest to film Sary Bausmante-Drozdek. W tym momencie dostępny gdzieś jest dostępny tak na TVP VOD, na Netflixie polskim oczywiście. Bo też wiemy, że gro z was mieszka za granicą,
rozsiani jesteście według statystyk YouTube'owych pomiędzy, jest najczęściej jest Polska, Wielka Brytania i Niemcy, także chyba tak też nie no, chyba tak, że rzeczywiście tak zrobimy, że po prostu usuniemy kategorię polskie filmy i to wszystko, bo jakoś ta rzeczywiście kategoria niespecjalnie się przyjęła. No akurat tak to jest, że polskie filmy, no to czasami to jest tak, a nie inaczej. Więc słuchajcie, tak, odrzucamy polskie filmy całkowicie, bo to jest strata naszego materiału, naszego czasu. Słuchajcie, zaczniemy z grubej rury. Najlepsze filmy 2024. Najlepsze filmy 2004, więc panie i panowie, lecimy. Którą produkcję zagraniczną byście wrzucili? Ja oczywiście mam swoją listę najlepszych filmów. U mnie ta lista to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 filmów, panie i panowie, w zeszłym roku, które oceniłem, miały ocenę 8+. Czyli witam cię bardzo serdecznie, Popkultura. Ok, dobry wieczór. Jak obejrzysz film, to oceniasz obraz od razu na Filmwebie? Tak to rzeczywiście jest, że kiedy obejrzę film, to potem przychodzę tutaj do komputera, żeby robić recenzję. Tu mam oczywiście taki swój ładny, jak widzisz, albo jak nie widzisz, kapownik, gdzie jest zapisana jaka ocena i w momencie, kiedy albo przed, albo po, to różnie jest, przed nagraniem recenzji po prostu wpisuję w Filmweb, że taka jest moja ocena i tak dalej. I tak to rzeczywiście wygląda. A Sonic 3, a to nie wiem, jak ocenię. Dosyć pozytywnie mi się akurat ten film bardzo podobał, także musiałbyś zobaczyć, ale chyba z 7 albo 8, tak, 8. Także jak najbardziej. Panie i panowie, dobra. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o najlepsze filmy 2024, Wiktor nominuje, panie i panowie, Dune, część drugą. Co wy myślicie na ten temat? Czy komuś się podobała Duna na tyle, ażeby stwierdzić, to jest po prostu film dobry, to jest film świetny? Najlepsze filmy ogólnie. Najlepsze filmy i mamy. Czy Duna według was jest filmem dobrym? No ja oczywiście Dune widziałem zarówno pierwszą, jak i drugą część. Niestety nie widziałem tego serialu, że mam problem wielki z serialami, także rzeczywiście jest słabo. Tutaj widzę, Popkultura wrzucił Sonika 3, zaraz o tym oczywiście pogadamy. A na przykład robisz tak, że binge-watchujesz filmy i potem serial oceniasz, na przykład za jednym zamachem 10 filmów pod rząd. Wiesz co, czasami Bartosz, ja czasem jestem o tyle wredota, że ja czasem po prostu zapominam o tych rzeczach, wiesz, zapominam tego wszystkiego wrzucać, więc jest tak samo, tak jak widzisz, taki ładny kapownik, to zwykły po prostu kalendarz roczny. Czasami jest tak, że przeglądam go sobie i nagle jest, o kurde, 10 filmów i są zrobione, recenzje rozpisane, ale nie są oceniane. No i wtedy wchodzę w Filmweb. Staram się raczej dawać to pod rząd. Ale teraz tak, Wiktor wrzucił jako propozycję Duna, więc jest po raz pierwszy, Krzysiek Kubiak po raz drugi, Nocturno po raz trzeci, Lancel i Jason Kruger. Panie i panowie, więc Duna zostaje Duna część druga, jest pierwszym filmem, który nominujecie do nagrody. Przypominam, będziecie przez 2 tygodnie głosowali, będziecie przez 2 tygodnie mieli możliwość zagłosowania na tenże film i zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, tutaj akurat tego nie mogę wyświetlić, ale na pionowym YouTubie Popkultura Men wrzucił film Sonic 3. Ja tutaj może wrzucę, napiszę Sonic 3. Słuchajcie, czy według was Sonic 3 to jest film, który byście chcieli zobaczyć? Skoro już tutaj Popkultura Men go wrzucił raz, no to ja potrzebuję jeszcze 2 osoby, które potwierdzą, że ten film jak najbardziej jest dobry. To jest cały czas nominacja. My nominujemy te produkcje, wybieramy dzisiaj najlepsze filmy oraz najgorsze, najlepszy i najgorszy serial, najgorszą aktorkę i najlepszego oraz najgorszego aktora. Czy według was Sonic 3 to jest w porządku? Tutaj Lancy pisze, że meczycho się robi, że hej. Proszę bardzo, tutaj jeszcze do Popkultura Men Krzysztof Kubiak dorzuca, że jak najbardziej i Wiktor również. Także będzie w porządku, nie ma sprawa. Tutaj Bartosz, polecam Bolt, jestem legendą, dokument na Maxie. Bartoszu, ja mieszkam w Irlandii, niestety w Irlandii nie ma Maxa. Tutaj aż do chyba 2026 nie będzie Maxa, ponieważ mają tutaj jest Sky, a Sky akurat ma jakąś inną umowę właśnie z Warner Brothers, także akurat tak to jest. Słuchajcie, Sonic Trójeczka jest nominowany. Więc tak to jest, musisz pamiętać, że ja mieszkam w Irlandii, tutaj to oczywiście wygląda inaczej. Słuchajcie, jaki trzeci film byście chcieli? Tutaj widzę, że Lancer już nam podrzucił, więc teraz ten film. Deadpool i Wolverine.
jeden z największych hitów, zresztą umieściłem go na ikonie, jeden z największych hitów minionego roku, oczywiście finansowych, bo rzeczywiście dobrze to wyglądało. Czy według Was Deadpool i Wolverine to jest film, który powinien mieścić? Pamiętajcie, tylko 5 nominacji. W tym roku jest rzeczywiście bardzo hardkorowo. 5 nominacji. Będzie ciężko. Może być. Patrzę, piszcie, a wleję sobie herbatkę. No, tu widać, tu nie widać. Się pokrywka ruszyła, prawie mi się wylało. Takiego się ładnego dzbanyczka dorobię. Bo u mnie, powiem tak, na mojej liście najlepszych filmów jest kilka zaskoczeń. Na pewno jest kilka filmów, już Wam mówię, oczywiście mam nadzieję, że ona do końca miesiąca się pojawi. Jest kilka filmów z platform VOD, czyli z Netflixa i tak dalej. Jest oczywiście kilka filmów dokumentalnych, bo rzeczywiście takie też lubię oglądać, więc tak to jest. Deadpool jest, dobra, Deadpool i Wolverine. Deadpool 3. Słuchajcie, jaka będzie 4. produkcja? Co polecacie? Tutaj gdzieś mi śmignęło, Wiktor wrzucił, proszę bardzo, Substancja, czyli bardzo dziwny film z Demi Moore, między innymi w roli głównej, panie i panowie. Czy Substancja według Was to jest rzeczywiście świetna sprawa? Za dużo dobrych filmów, Lancel pisze. No tak, ale pamiętaj, Lancel, że zazwyczaj robiliśmy tak, że dawaliśmy 20 filmów jako propozycję i potem się nagle okazywało, że ten film numer tam powiedzmy 15-20 nie dostawał w ogóle głosu, więc akurat zrobimy troszeczkę inaczej. Możemy nawet zrobić 10 nominacji, a wybierzemy 4, to nie ma problemu. Słuchajcie, czy Substancja to według Was jest dobre kino? Bartosz pyta, czy kupuję lub wypożyczam na przykład na Prime Video. Nie kupuję, wypożyczam, tak, zgadza się, wypożyczam. Zresztą widzisz tutaj, o proszę bardzo, za mną jest biblioteka moja filmów. Dzisiaj w ogóle, gdyby nie to, że mamy odcinek, kiedy podsumowujemy ten rok, to bym pokazał Wam, panie i panowie, bo oczywiście no, Mikołaj dla mnie był dobry, tak, no Mikołaj dla mnie był dobry, to jest tylko 1/4 tego, co dostałem, ale w przyszłym tygodniu, kiedy będzie oczywiście odcinek Q&A, pytania i odpowiedzi, pokażę Wam, jak Mikołaj się do mnie uśmiechnął. Koło 100 filmów się uśmiechnęło do mnie, chyba jakoś rzeczywiście tak, także bardzo, bardzo pięknie. Ale tutaj jest, teraz mówimy, Wiktor wrzucił, że Substancja, ktoś patrzy, Jason Kruger podbija Substancję i Nostromo Nocturno, Substancja również. Okej, widzę, że coraz więcej osób, coraz więcej filmów, więc możliwe, że akurat zrobimy tak, że będzie troszeczkę więcej propozycji, bo faktycznie tych filmów jest dużo, ale zobaczymy. Tu mamy Substancję. Super. Teraz czekam na kolejną propozycję. Substancja jak najbardziej super. Substancja sztos! No i rzeczywiście Substancja robi robotę. Są takie 2 filmy. No oczywiście Substancja z Demi Moore i teraz niedawno był albo będzie w Polsce. Czekajcie, już Wam powiem. Chodzi mi oczywiście o Baby Girl z Nicole Kidman. Baby Girl, tak, była przedwczoraj premiera. No niby podobne miało być, a ja akurat, że tak powiem, niekoniecznie. Czy polecam jakiś fajny dokument? Musiałbyś dać znać, Bartosz, co lubisz oglądać, jakiego rodzaju dokumenty, czy są to powiedzmy takie dokumenty typu powiedzmy geograficznego, kosmosowe i tak dalej, czy akurat jak powstawał film, czy akurat biografie i tak dalej, bo tutaj w tym roku było kilka ciekawych. Pamiętam, że oglądałem na Netflixie jest dokument o Ginie Wilderze, jest dokument o tym, jak powstawał utwór na Live Aid, tylko Heal the World, nie Heal the World, to był Michael Jacksona. We are the world, we are the children, także musicie dawać znać. Proszę bardzo, Krzysztof Kubiak podrzucił propozycję. Lancel, twoja propozycja będzie kolejna. W głowie się nie mieści część 2, panie i panowie. Czy według Was to jest film dobry, to jest świetna animacja. Jeden z największych hitów kasowych minionego roku. Obserwuję Was jak najbardziej. Cześć, widzę jest Wojtek, jest Zbigniew, Bogusia, Gosia i Ela na Instagramie. Fajnie, że jesteście. Także bardzo, bardzo dobrze. Bartosz, to jest, mam nadzieję, propozycja, więc za chwilę tą Twoją propozycję wrzucimy po Lanclu, bo tutaj Lancel właśnie też wrzucił, także nie ma problemu. Co myślicie o W głowie się nie mieści? Ja bym mógł tutaj właśnie włączę sobie Filmweb, W głowie się nie mieści część 2. Pamiętajcie, to muszą być propozycje, produkcje, które powstały pomiędzy 1 stycznia 24 a 31 grudnia 24. Wtedy to musiała być polska premiera, polska. Czy w kinie, czy na VOD, nie ma znaczenia.
Już Wam pokazuję, jak wygląda, oczywiście w głowie się nie mieści. Średnia ocena 7,5, od krytyków 7,3, moja 7. Riley jest już nastolatką, w jej życiu pojawiają się nowe emocje, które kształtują osobowość dorastającej dziewczyny, panie i panowie. Tak to rzeczywiście wygląda. Film zarobił mnóstwo, chyba nie przekroczył miliarda, bo ostatnimi czasy z tym wielkie są problemy, aczkolwiek za chwilę sprawdzę to na jednej ze stron i dam wam znać, proszę bardzo, ja nawet już tutaj w tym momencie sprawiam. Więc będziemy mieć szansę, mam nadzieję, że akurat mają jakieś podsumowanie roczne, to by było w porządku, gdybyśmy wiedzieli, jak to się dzieje, czy jest. Jest, top 24, proszę bardzo. Tak, według nich, ale gdzie to jest? To jest amerykański box office, czy światowy? Nie, amerykański, tylko nie, my nie chcemy amerykańskiego, my chcemy światowy, człowieku. International, dawaj mi to international. Worldwide, nie international. Nie 24, tylko 25. Już tutaj w ogóle. Inside Out, tak, no w głowie się nie mieści, to jest największy hit zeszłego roku, panie i panowie, bo zarobił 1,698 milionów dolarów, więc rzeczywiście mnóstwo. Ta gra akurat jakoś jest. Czemu jestem rozświetlony na zielono? Ponieważ zielone są najlepsze filmy. Potem jak będziemy robić czerwone, to akurat będę na czerwono. Taki akurat sobie pomysł wymyśliłem, cudowny, prawda? Więc super. W głowie się nie mieści, tutaj już patrzę. W głowie się nie mieści od Jasona Krugera i od Wiktora jest, czyli w głowie się nie mieści, panie i panowie, wjeżdża jako piąta propozycja. W głowie się nie mieści 2. Dobra, czekam na szóstą propozycję, ale to już była szósta wcześniej, tu obiecywałem Lancelowi. Kaskader. Kaskader, rewelacyjny hołd dla kina lat 80. nam proponuje nam Lancel. Więc rzeczywiście Kaskader to jest fajny film, przyznam sam, że go widziałem. Kaskader. Tak, jak najbardziej. Czekaj, udostępnić znowu ekran. No widzicie, ja czasami zapominam o tym, że Colt Seavers porzuca zawód kaskadera, gdy znika gwiazda wysokobudżetowego filmu. W reżyserii jego ex decyduje się wrócić do branży. Reżyser David Leitch, a w roli głównej oczywiście świetny, rewelacyjny Ryan Gosling, Emily Blunt, zresztą też jest bardzo dobra. Cała obsada tutaj i Aaron Taylor Johnson. Jest kilka rzeczywiście zacnych postaci, panie i panowie. Czy Kaskader według was jest dobry? No dobra, pisze Krzysztof Kubek, niech będzie Kaskader. Czyli Kaskader po raz drugi, panie i panowie. Więc to jest akurat druga opcja. I czy jest, panie i panowie, czy będzie po raz trzeci, czy trzecia osoba stwierdzi, Kaskader to jest rzeczywiście produkcja warta obejrzenia, produkcja, którą trzeba jest. Od Jasona jest, więc jak najbardziej Kaskader, panie i panowie, wjeżdża, nominowany do nagrody najlepszego filmu. Słuchajcie, teraz tutaj było od Bartosza że powiem, z YouTube'a pionowego. Film pod tytułem Czerwona Jedynka. Jest to produkcja, panie i panowie, jest to produkcja, która była jest dostępna na Amazonie Prime, na Prime. Już tutaj wam pokażę. Jak najbardziej. Więc teraz 3 Czerwona Jedynka to jest według was produkcja, którą byście chcieli polecić. Ocena krytyków 4,7, ocena nasza widzów 6,0, ja dałem 5 gwiazdek. Potem jak Święty Mikołaj zostaje porwany, szef ochrony bieguna północnego musi połączyć siły z najsłynniejszym łowcą głów na świecie w pełnej akcji misji, której celem jest uratowanie gwiazdki. Tak to rzeczywiście wygląda. Dobra, Wiktor, twoja będzie propozycja kolejna. Czy według was, panie i panowie, Czerwona Jedynka to jest film, który byście chcieli widzieć na liście nominowanych do nagrody najlepszego filmu minionego roku? Lepiej od razu wpisywać sobie ocenki i od razu na filmem. No ale widzisz, że rzeczywiście jak się ogląda tam, powiedzmy, tak to miałem przez święta, powiedzmy 10 filmów tygodniowo, no to łatwiej mi akurat jest zapisać w kapowniku i potem sobie ocenić. Słuchajcie, czy Czerwona Jedynka to jest to, co byście chcieli? 3, 2 i 1. 0. Nie ma. Nikt nie potwierdził, więc Czerwona Jedynka spada. Za co wjeżdża, tak jak mówiłem wcześniej, to co obiecałem, od Wiktora Jędrychowskiego, Dziki Robot, panie i panowie. Niesamowity hit, niespodziewany hit z zeszłego roku rzeczywiście. Film, który jest bardzo, bardzo ciekawą produkcją. 8,0 krytycy, ja 8,0 i widzowie 8,2.
Tutaj widzę, że Krzysztof Kubiak podrzucił też Dziki Robot, więc głosuję na niego, bo moje koleżanki ze studiów były i polecają. Pewnie, że tak. No to w takim układzie Dziki Robot po raz pierwszy, Dziki Robot po raz drugi, panie i panowie. Czy ktoś jeszcze powie, Jason Kruger wbił Dziki Robot po raz trzeci, więc Dziki Robot ląduje na naszej liście nominowany. Jest to 7. propozycja. Ok, jako 8. propozycję tutaj widzę, ktoś już wcześniej wrzucił, ale ja muszę to znaleźć, bo żeby nic tutaj mi oczywiście nie może ucieknąć. Jest od Nocturno. Biedne istoty, panie i panowie. Propozycja jest właśnie taka, biedne istoty. Jest to film bardzo dziwny powiedzieć, to tak jakby nic nie powiedzieć, bo rzeczywiście produkcja jest niesamowita. Od krytyków 7,5 od widzów, ode mnie 9. Jest to film oczywiście Jorgosa Lanthimosa. Młoda kobieta zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca. Jest to bardzo dziwny film. Naprawdę jest to bardzo dziwna produkcja. Oscarowa. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Można go zobaczyć gdzieś, można pewnie go zobaczyć jest, jak widzicie, na Disneyu, a także na wielu platformach jak Premier Canal Plus, Apple TV, Rakuten, Play Now, Prime, więc mnóstwo rzeczywiście miejsc, gdzie tą produkcję można zobaczyć i polecam, naprawdę warto, rzeczywiście warto. A dalej twoja propozycja będzie za chwilę, będzie kolejna. Więc najbardziej, jeżeli jeszcze nie widzieliście Biednych Istot, to jest rzeczywiście film, który trzeba polecić. Ja napisałem, że to jest film nie dla każdego, ale albo go kochasz, albo nienawidzisz. Cudowny klimat, pomysł i wykonanie. Rzeczywiście, a poza tym tam gra, no co ja będę wam mówił, no występuje w tym filmie, jeżeli pani nie mieli, Willem Dafoe, tak? Zawsze tutaj sobie sprawdzam, ale mi się wydaje, że Willem Dafoe się pojawia. Pewnie, że tak. On w ogóle we wszystkim jest genialny. Z Lanthimosem mam okropne skojarzenie przez analizę Lobstera na zajęciach, ale Emma Stone jest Lobster, po prostu cudowny. Wiesz, to nie ma znaczenia, czy mówimy o samym filmie, czy po prostu nawet o Colinie. Colin Farrell też rzeczywiście jest świetny w tym filmie i to, co on zrobił na zakończenie, po prostu mega rzeczywiście, panie i panowie. Ale czy Biedne Istoty, to jest produkcja, którą byście chcieli podrzucić. Także tutaj jest jedna, że była, Krzysztof jest za, więc jeszcze jedną osobę czekam, ażeby powiedziała, że jak najbardziej to dla mnie, panie i panowie. Więc będzie zaraz odliczanie, zaraz Wiktor się odniosę do twojego pytania. Czy chcecie, ażeby Biedne Istoty były nominowane do filmu roku 2024? Panie i panowie, cześć Agata, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. 3, 2, 1, 0. Czy Biedne Istoty nie jest z 2023 roku? Pyta się tutaj Lulu na YouTubie. Wiesz co, to jest film z 2023 roku, ale on miał polską premierę w 2024, mam nadzieję. Tutaj wiesz w tym momencie, a to jest dobre pytanie, bo akurat to jest wyznacznik tak naprawdę. Produkcja, reżyseria. Wiesz, ja sprawdzę na IMDb, bo akurat IMDb chyba jest dosyć rzetelny. IMDb, Biedne Istoty. Sobie tak spokojnie weźmiemy 1, może 2 filmy zapasowo, żeby akurat w takich sytuacjach to się wiesz, nie było problemów. Pokaż wszystkie. Polska, gdzie jest Polska? Polska, proszę bardzo. Finland, Poland. Nie. 19 stycznia 2024. Wtedy ten film miał oficjalnie polską premierę, więc to jest najważniejsze, więc jak najbardziej to zostaje. Także wtedy ten film miał swoją premierę i to jest dobrze. Biedne Istoty chyba premierę miał jakoś w styczniu. Tak, w styczniu miał i tak, w Stanach, ale akurat to jest o tyle, ja lubię ten okres styczniowo-lutowy, ponieważ w Ameryce te wszystkie filmy, które mają być brane pod uwagę do Oscarów, do Złotych Globów i tak dalej, one wychodzą właśnie październik, listopad, grudzień, a potem one szybko przeskakują do nas. I no, czasami jest tak, że nawet filmy, które mają dwuroczne opóźnienie, że na przykład są z 2022, a u nas dopiero pojawiają się później, także jak najbardziej. Tak, zgadza się, więc panie i panowie, Biedne Istoty wjeżdżają na listę. Biedne Istoty. Słuchajcie, zostało nam jeszcze 2 miejsca na tej liście.
Już mówię w tym momencie, jakie filmy nominowane są do tego, żeby wygrać. Duna część druga, Sonic 3, Deadpool i Wolverine, Substancja, W głowie się nie mieści 2, Kaskader, Dziki Robot, Biedne istoty, panie i panowie. Te propozycje są od was. Tutaj było oczywiście, kolejna propozycja była bodajże od Adalet. Muszę ją tutaj wyświetlić. Tak, Adalet proponuje Omen Początek i Kod Zła. Zostaniemy na razie przy Omen Początek. Według Adalet taka propozycja jest, panie i panowie. Czy według was ten Omen to jest rzeczywiście film warty polecenia? Już wam tutaj pokazuję. Omen Początek. Ja oczywiście nawet to, że teraz tak powiedzmy pobieżnie sprawdzamy, ja i tak to zweryfikuję, czy te filmy są dokładnie z tego roku, kiedy powinny być. Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, by rozpocząć życie w służbie Kościoła. Na swojej drodze napotyka mroczne siły, przez które zaczyna kwestionować swoją wiarę i odkrywa przerażający spisek, mając na celu sprawdzenie na świat zła wcielonego. Oczywiście jest to tak zwany prequel Omenu z lat 70., jeżeli pamięć mnie nie mieli, z Gregory Peckiem, więc rzeczywiście jest świetna sprawa. Kinga, twoja propozycja będzie następna. Krzysztof mówi jak najbardziej dobra, szacunek dla oryginału i PK, więc jestem za i Jason jak najbardziej wrzuca też. I słuchajcie, tu dajemy na miejscu 9 jest Omen Początek. I 10 propozycja, tutaj w tym momencie już mówiłem wcześniej, że będzie, więc propozycja jest od Kingi, Anatomia Upadku. I też muszę sprawdzić, ponieważ jest to oczywiście film z 2023 roku, jeżeli pamięć mnie nie myli, bo on już był oczywiście nominowany do Oscara i tak dalej, ale musimy sprawdzić, czy on rzeczywiście był wtedy, kiedy miał swoją polską premierę. Ale mi się wydaje, że to też jest 2024 rok, stety albo niestety, to już jak kto woli. Już tutaj sprawdzam, jak to wyglądało na świecie. Polska, gdzie jest Polska, daj mi tutaj, czekaj, Ctrl F, Polska i będziemy wiedzieli. 23 luty 2024, więc jak najbardziej Anatomia Upadku również się kwalifikuje, panie i panowie. Mężczyzna upadł z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna? Ja już mówiłem wcześniej, film nominowany do Oscara, film oscarowy jak najbardziej. Także w porządeczku jest, można obejrzeć, panie i panowie, ten film już jest do obejrzenia jak najbardziej na Maxie, na playerze, na TV Smart, na Rakutenie, na Play Now, na mojekino.pl, na TVP VOD i tutaj, ale tutaj nie widzę, co to jest, to chyba Polsat, tutaj mi się wydaje wyświetla. Dobrze, Lancel, mam twoją propozycję też. Anatomia Upadku, panie i panowie. Czy chcielibyście, ażeby ten film był nominowany do nagrody? Pamiętajcie, to jest tak, że teraz nominujemy 10 filmów, plus zrobimy jedną zapasową, gdyby się okazało, że któryś z tych filmów nie miał premiery w 2024 roku i potem przez 2 tygodnie będziecie głosowali. Ja wam pewnie w ciągu 2 dni wrzucę na kartę społeczność, wrzucę link do głosowania. Nocturno również podbija, że Anatomia Upadku była świetna, a Sandra Hüller, serduszko, no jak najbardziej serduszko, świetnie, ona zresztą miała akurat genialny tamten rok, więc mamy już 2 osoby, czy jeszcze jedna osoba powie, że Anatomia Upadku to jest kino, które chcę zobaczyć, które po prostu nas zasłużyło, nie tylko, że na Oscara, jak to mówił Czereśniak w Czterech Pancernych, zasłużyłeś, ci powiadam, jak nie jeden generał nie zasłużył. Dobrze, dzisiaj mam dużo herbatki. Przynajmniej będzie można spokojnie gadać. Dobra, panie i panowie. Anatomia Upadku była 2 razy, więc czekam, czy ktoś chce po raz 3 powiedzieć, że tak, jak najbardziej. 3, 2, panie i panowie, 1, 0. Czy Anatomia Upadku ma się pojawić na liście? Nie widzę, nie słyszę. Więc bardzo mi przykro, ale Anatomia Upadku spada. Anatomia Upadku nie będzie brana pod uwagę, bo rzeczywiście stwierdziliście, że niekoniecznie jest to produkcja dla was. Dobra, szukamy dalej. Tutaj właśnie gdzieś się jeszcze pojawiło. Wcześniej jakaś była propozycja. Dobra, panie i panowie, Gladiator 2. Ja mam ostatnią propozycję, Gladiator 2 mi się szczerze podoba. Po tej propozycji będzie jeszcze jedna, oczywiście tak zwana zapasowa. Także ktoś. Nikt nie proponował. Lulu, twoja propozycja będzie ostatnią, panie i panowie. Gladiator 2. Czyli film Ridleya, mojego ulubionego reżysera Scotta. Nie no, bez przesady, nie będę
nie będę robił jaj, bo akurat Ridley Scott jak dla mnie już ostatni czas nie robi dobrych filmów. Gladiator 2, ocena krytyków 4,9, widzów 6,3, moja 6/10. Dziękuję bardzo za suba. Elo, cześć, olo. Witam bardzo serdecznie. Tutaj Krzysztof Kubiak podbija Gladiatora i Jason Kruger również. Więc panie i panowie, mamy Gladiatora na miejscu 10. I teraz tak zwana propozycja zapasowa. O co chodzi? Otóż jeżeli się okaże, że któryś z tych filmów, które podaliście do tej pory, nie spełnia wymogów, bo rzeczywiście coś tam jest, no to akurat ten film wskoczy, ale to jest propozycja od Lulu i już wam mówię. Propozycja od Lulu to jest Civil War, to jest wojna domowa. Rzeczywiście film dosyć znany. Już tutaj wam pokazuję dokładnie co jest, bo to oczywiście posługuje się filmem, bo najwięcej osób korzysta. Ocena krytyków 7,0, 6,8 od was, 8,8 ode mnie. Przez pogrążone w krwawej wojnie domowej Stany Zjednoczone przedziera się grupa dziennikarzy, by w Waszyngtonie przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem, panie i panowie. Ten film można obejrzeć jak najbardziej na Prime, jest na Rakutenie, na Premiery Kanal Plus, Apple TV, Player, Cineman, Prime Video i TVP VOD, więc na tych wszystkich platformach można zobaczyć. Skoro jest jeden głos od Lulu, więc czekam na 2 głosy dla Civil War, panie i panowie. Rzeczywiście bardzo, bardzo trudny film. Nie jest to rzeczywiście najłatwiejsze, najfajniejsze. No ale kino nie zawsze musi być lekkie, łatwe i przyjemne. Kino powiedzmy powinno robić wrażenie, więc akurat tak to jest. Jest drugi głos od Krzysztofa na Civil War, więc jeszcze jedna osoba i Civil War wpada na listę. Bartosz, jak wrzucił Madame Web, stary, bez przesadyzmu. Madame Web to co najwyżej na listę najgorszych, a lista najgorszych za chwilę będziemy tworzyć, panie i panowie. Więc Civil War, czy ktoś jeszcze dodaje Civil War, panie i panowie? Mamy 2 głosy na tenże film, Wiktor dorzuca jako trzeci, więc Civil War zamyka naszą, panie i panowie, listę. W tym momencie już wam mówię, które filmy według was oczywiście zostały nominowane do roli najlepszego filmu 2024 roku. Otóż jest to Duna część 2, Sonic 3, Deadpool i Wolverine, Substancja, W głowie się nie mieści 2, Kaskader, Dziki robot, Biedne istoty, Omen początek, Gladiator 2 i zapasowym filmem jest Civil War. Te filmy, panie i panowie, będą wszystkie wrzucone na listę, będziecie mogli o nich głosować. Przypomnę jeszcze raz, jest jeden warunek, produkcja, o której tutaj mówimy, muszą mieć swoją polską premierę pomiędzy 1 stycznia 2024 a 31 grudnia 2024. I tak się przedstawia lista nominowanych do najlepszego filmu minionego, panie i panowie, minionego roku. Ja sobie tylko łyknę herbatki i wam przypomnę, panie i panowie, że jeżeli macie, a czemu to jest jeszcze się wyśla? Już nie powinno. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie, zostać wspierający, proszę bardzo, tutaj jest jak najbardziej kod QR do Patronite'a, możecie zeskanować i zostać wspierającym. Będzie mi niezmiernie miło, panie i panowie. Teraz kolejna rzecz. Seriale. Teraz skupimy się przez minut kilka na serialach, panie i panowie. Chodzi mi o to, ażeby, ale pytanie jest na rozluźnienie pytań z najbeczki. Widziałeś zwiastun Hard Eyes? Zapowiada się fajny slasher od twórcy Krzyku. Widziałem, ale nie do końca, bo dużo ostatnio było. Wskoczył mi jakiś zwiastun z filmu z Jasonem Stathamem, wskoczył mi zwiastun jakiegoś filmu w samolocie. To możliwe, że to było. Nie, to był jakiś zwiastun z filmu w samolocie od twórców Johna Wicka, więc jakoś tak rzeczywiście tak to wyglądało. Ale możliwe, że widziałem, ale niekoniecznie. Słuchajcie, najlepszy serial 2024. Potrzebuję od was, zobaczymy jak to będzie leciało, od 5 do 10 produkcji, które w zeszłym roku, i tutaj musimy ustalić granicę. Czy cały serial musiał mieć swoją premierę w przyszłym roku, czy na przykład sezon tego serialu musiał mieć premierę w 2024 roku. Mi się wydaje, że tak, bo tutaj widzę Lulu wrzuciła, ale sezony też można, czy tylko seriale, które wyszły w 2000. Wydaje mi się, że sezon. Umówmy się, że sezon, który wyszedł, na przykład załóżmy Squid Game, sezon 2, proszę bardzo, to była dobra produkcja i chcę jak najbardziej. No tutaj oczywiście nie będziemy się opierać na kino, bo serial nie ma w kinie, ale jak najbardziej wrzucajcie i dawajcie znać. Ja to sobie przeczytam. Marcin Strzelać o animacji Flow zdobyła Złotego Globa za najlepszy film animowany. Okazała się być lepsza od Dzikiego Robota. Wiktorze, a skoro już wspierający wiedzą, to tobie też już mogę powiedzieć.
Flow będzie omawiane najprawdopodobniej już w piątek, także jak najbardziej słyszałem i będzie fajnie. Słuchajcie, jest propozycja od Lancla. Pewnie, że tak, gdzie to jest? Tutaj jest, proszę bardzo. Lancel, Pingwin. Wiktor rzuca Pingwin, Nocturno wrzuca Pingwin, więc teraz seriale, panie i panowie. Czyli od razu mamy 3 osoby. Tutaj sobie zapiszę najlepszy serial. I na pierwszym miejscu, pierwsza propozycja to jest Pingwin. Pewnie, że tak. Pingwin ląduje. Dobra, mamy Pingwina. Słuchajcie, jaką propozycję dalibyście na miejscu drugim? Co według Was jest rzeczywiście na tyle dobre, na tyle ciekawe, że 100% musi być? The Boys, tutaj jest od Lulu, The Boys sezon 4. Aż sprawdzę, czy The Boys, czy 4. sezon, ale mi się wydaje, że akurat to musiało być 4. sezon w zeszłym roku. Sezon 4, proszę bardzo, pokazać mi, kiedy miał swoją premierę odcinek Departament Brudnych Zagrywek. Streszczenie odcinka, dawać mi tutaj informacje na temat tego. Tak, 13 czerwca 2024. Dziękuję bardzo, Lulu, bo to jest jeden z moich ulubionych seriali. Panie i panowie, czyli The Boys. Od Lulu jest propozycja, więc jak najbardziej jest ten. Krzysztof Kubiak, twoja propozycja będzie następna. Teraz głosujemy na The Boys. Czy uważacie, że The Boys to jest produkcja, którą warto polecić? No oczywiście, że tak, ale to musi paść od was, więc ja czekam, aż będzie w porządku. Tak, w czerwcu, dziękuję bardzo. Ja mówię, to jest przecież 13 czerwca i tylko czekam na drugi sezon. A czemu ja w ogóle wam nie pokazuję tego? Się kręcę, tego jest tyle tutaj, że akurat do klikania, do przytykania, że jest czasami słabo. Wzywam wszystkich patriotów, przybywajcie jutro pod budynek sądu na wyrok w sprawie Homelandera. A czemu tak Homelander napisali, a nie jak on się nazywał? Ojczysława. Ojczyznosława. I bądźcie gotowi, jeśli skorumpowany system sprawiedliwości chce lecieć, to pożałuje tego. Proszę bardzo, tutaj patrzymy, czyli The Boys, panie i panowie, to jest serial sezon 2, oczywiście trzeba będzie dodać, sezon 4, co ja gadam. Musi być Ojczyznosław. Tak, Ojczyznosław, tak akurat dosyć fajnie jest zrobione. Więc panie i panowie, The Boys. Sezon 4 po raz pierwszy. Tutaj Bartosz napisał, że tak, ale tak co? Tak do tego filmu, czy nie? Jason Drzwi jako drugi, czy jeszcze jedna osoba? Jeszcze jedna osoba na The Boys i The Boys wskakuje na listę nominowanych. Panie i panowie, po raz pierwszy. Po raz drugi. Panie i panowie. I The Boys, ile to było odcinków w ogóle? 4, 5, 6, 7. I popatrz, widzisz Lulu, niby w porządku, ale patrzcie, odcinków poszczególnych nie pooceniałem. I tutaj Bartosz wrzuca, że tak, więc ok, jest tutaj, że The Boys, jest tutaj, że tak, więc panie i panowie, wrzucamy The Boys jako drugi serial, The Boys sezon 4 jako drugi. Ok, co będzie trzecią propozycją? Ano trzecią propozycją będzie film, przepraszam bardzo, serial. Serial od Krzysztofa, Matki Pingwinów. Zaraz zobaczymy, co to jest. Lancy, twoja będzie kolejna. Matki Pingwinów. Proszę bardzo, czy to jest serial? Tak. Zawodniczka MMA, której 7-letni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielskim, panie i panowie. Jak zresztą tutaj mówił wcześniej chłopaki, to jest polska produkcja, Masza Węgrecka, Barbara Wypych, Magdalena Różyczka i kilka rzeczywiście innych znakomitych osobowości. Polska premiera 2024 rok. Tutaj damy to w ten sposób. Patrzę już, jak tutaj czy głosujecie. Czy według Was Matki Pingwinów to jest jak najbardziej dobra propozycja dla Was? No ja akurat, jak widzicie, nie miałem możliwości tego zobaczenia. Ja wiem, że to jest pokazane tak, dostępne na Netflixie, no ale irlandzki Netflix nie zawsze ma, chociaż to naprawdę nie wiem, nawet nie irlandzki Netflix nie ma tego, bo czasami jest tak, że na przykład Amazon Prime nie ma irlandzkiego Amazonu, jest brytyjski, więc akurat tutaj jest różnie. Ale czy według Was Matka Pingwinów to rzeczywiście produkcja, którą byście chcieli, a żeby trafiła na listę 5 jak najbardziej nominowanych? Patrzymy tutaj widzę, że są kolejne produkcje, Lancla kolejna będzie produkcja i potem będzie propozycja od Lulu. Potem będziemy patrzeć dalej, panie i panowie. Matki Pingwinów. 3, 2, 1.
No, coś się dzieje, coś się dzieje. Oj, 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 rzeczywiście Meczycho jest niesamowity, tutaj widzę, co się dzieje, 0. No niestety Matki Pingwinów, Krzysztofie, nie wpadają na naszą listę. Teraz od Landsla jest produkcja Idź przodem, bracie. A czemu mam kapslet włączony? Idź przodem, bracie. Kolejna produkcja. Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe. 2024 rok, panie i panowie, dostępny? Pewnie, że tak, jest na Netflixie dostępny, tylko mówię, sprawdzajcie, bo wiem, że nie wszyscy oglądają to w Polsce, sprawdzajcie, czy to jest rzeczywiście u was jest dostępny. Idź przodem, bracie. Netflix irlandzki, masz inne filmy i seriale? Tak, są inne filmy i seriale, nie wszystko jest. Gro filmów na przykład polskich, albo no to wszystko zależy tylko i wyłącznie od licencji. Sprawa jest taka, że w Polsce, no powiedzmy, główne gracze, tak? Masz Netflix oczywiście, masz Disneya, no i umówmy się, że masz Amazon Prime Video. No i jeszcze Sky Show Max, czy jakoś tak. W Irlandii jeszcze jest Max, czyli Hapciak. W Irlandii nie ma Maxa, bo tutaj jest Sky. I Sky ma umowę z Warner Brothers bodajże do 2026 roku. Czyli Wielka Brytania, a Irlandia to tak bardzo mały rynek, że tutaj w ogóle nawet nic nie ma, więc my jesteśmy podpięci pod Wielką Brytanię, więc tutaj wszystko jest z Wielkiej Brytanii, także no bardzo mi przykro. Niestety tego tutaj nie ma, ale jest propozycja, jaka była propozycja, gdzie to mi uciekło? Idź przodem, bracie, panie i panowie. To jest polska produkcja, też chyba tak aktorzy wyglądają polsko, tak, jak najbardziej. Cezary Żak, proszę bardzo, Marcin Kowalczyk, Konrad Eleryk i Piotr Witkowski. Tenże serial możecie sobie zobaczyć i jak najbardziej również na Netflixie. Idź przodem, bracie, czy dajecie radę, panie i panowie? Jest od Jasona i jak najbardziej jest od Kingi, więc wbijamy. Idź przodem, bracie. Idź przodem, bracie. Dobra. Czwarta propozycja, już wam tutaj wrzucam, bo oczywiście kilka podrzuciliście, więc muszę jak najbardziej zobaczyć, co tutaj się dzieje. Wiktor, panie i panowie, wrzucił Squid Game, sezon 2. To jest według Wiktora najlepszy serial. Oczywiście mówimy jak już mówiłem wcześniej, o sezonie 2. Trzeci sezon niedługo, no ale to już akurat będzie inne. Drugi sezon miał swoją premierę, panie i panowie, już wam tutaj mówię dokładnie kiedy, 26 grudnia 2024. Także akurat to jest to, czyli Squid Game w tym momencie jest sezon 2. Lancel, tak, już ta propozycja padła tutaj od Lulu, więc to będzie zaraz wrzucony. Czyli Squid Game sezon 2 to jest to, co byście chcieli polecieć. Proszę bardzo, już tutaj wam pokazuję. Ja akurat już obejrzałem Squid Game cały 2 sezon, więc jak najbardziej. Tutaj widzę, że Lancel podbija sezon 2. Bułka i loteria, ale to całe oczywiście jest tutaj. Można sobie zobaczyć Squid Game sezon 2. Squid Game sezon 2 dla mnie mega, jak najbardziej Bartosz, więc Squid Game sezon 2 wjeżdża, panie i panowie. Squid Game sezon 2. Ok, na 5. miejscu tutaj, co prawda to jest od Lancla, ale tutaj jest akurat to jest ta sama produkcja, którą wrzuciła Lulu na pionowym, że tak powiem, YouTubie, na YouTubie shortowym, czy jak tam zwał, tak zwał. Fallout, panie i panowie, Fallout sezon 1. I już tutaj wrzucamy. Proszę bardzo, już wam pokazuję dokładnie o jakim filmie, o jakim serialu mowa. Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. Już w tym momencie jest potwierdzone, że w 2. sezonie pokaże się Kevin, panie i panowie. Macaulay Culkin dostał angaż do 2. sezonu. Więc będzie fajnie. Ja oczywiście tego serialu nie widziałem jeszcze, ale widzę, że jest dostępny na Amazonie Prime Video. Więc jak najbardziej możecie panie i panowie wrzucać. Więc 3 Fallout. Jeszcze jedna osoba potrzebujemy do Fallouta, bo już są 2. Jest Lulu i jest Lancel i będziemy wtedy dawać. Fallout podbija, proszę bardzo, Bartosz, więc Fallout jest. Już tu piszę. I jeszcze jeden zapasowy sezon. Seria. Ja oczywiście wiem, że to wszystko tutaj, co było, to już raczej jest dobrze, ale tak, żeby było w porządku. Sprawdzam, czy coś tutaj wrzuciliście, co ja mogłem gdzieś tam pominąć. Jest od Adalet. Proszę bardzo.
A co było pierwsze? Tak, od Adalet Stamtąd, panie i panowie, sezon 3. Już sprawdzam. No i akurat tego serialu siłą rzeczy nie mogę znać, ponieważ jest dostępny w Polsce na Maxie. Stamtąd, panie i panowie, serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi. Więc to jest tak, mówisz o 3. sezonie, to już patrzymy, czy 3. sezon rzeczywiście miał premierę w tym roku, no ale raczej wiesz, co mówisz, jak najbardziej. 22 września 2024. Więc panie i panowie, Stamtąd, tytuł oryginalny From, czyli jak najbardziej bardzo jest dobrze jest to zrobione. Także czy według was Stamtąd zasługuje na to, ażeby go jak najbardziej śmignąć? Dobra, Wiktor, twoja propozycja będzie kolejna. Lulu, sezon 3 Stamtąd to był żart. No ja niestety nie wypowiem się, bo nie widziałem. Tutaj jest jedna, jest Lancel podbija Stamtąd, uwielbiam tę serię. Więc jeszcze jedna osoba i Stamtąd wjeżdża na listę jako produkcja zapasowa. A nie, Wiktor, nie podbije twojej, ponieważ tutaj to już jest zapasowa. Czyli chyba że nie zdecydujecie się. 3, 2, 1, 0. No, niestety Stamtąd nie wjeżdża, panie i panowie, na naszą listę. Zdecydowaliście, że nie. Ale produkcja, proszę bardzo, ta Shogun od Wiktor dał propozycję Shoguna. Już tutaj sprawdzę, czy rzeczywiście była to premiera w 2024 roku, ale mi się wydaje akurat, że tak, że jak najbardziej. Można go zobaczyć gdzieś w Polsce? Pewnie, że tak. Jest na Disneyu, więc na Disneyu jest dostępny i tu, i tutaj. Proszę bardzo, 2024 rok, czyli Shogun. Shogun, panie i panowie, teraz jest taka propozycja, ażeby ten film, ten serial był. Lulu, jeżeli Shogun nie wiedzie, to będzie twoja propozycja będzie kolejna, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mi się Shogun, jak widzicie, bardzo, bardzo podobał. Dałem 9/10. Krytycy dali 7/3, widzowie dali 7/8. Jest Wiktor jako pierwszy, Bartosz podbija Shoguna, więc jeszcze jedna osoba i Shogun będzie nominowany do nagrody najlepszego serialu 2024. No niestety będzie drugi sezon. Mówię niestety, bo pierwszy był genialny i tak się kończyła książka, tak powinno się zakończyć. A ja jestem tak stary, że ja pamiętam jeszcze ten serial z Richardem Chamberlainem. No ale to już było inna inszość, panie i panowie. Shogun. 3, 2, 1, 0. Czy mamy tutaj coś? Jest. Jason wbił Shoguna. Więc Shogun wjeżdża na naszą listę jako serial zapasowy. I teraz, panie i panowie, już wam mówię, co w tym momencie nominowaliście do najlepszego serialu. 5 propozycji: Pingwin, The Boys sezon 4, Idź przodem bracie, Squid Game sezon 2, Fallout i zapasowo jest Shogun. Także to są akurat propozycje, które wy wrzuciliście. Bardzo mnie to cieszy, dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że akurat tak te rzeczy lubicie, no bo to wiadomo, że akurat to jest świetna sprawa, to jest dobra sprawa, bo rzeczywiście ja mam na bakier z serialami, niestety mi to jakoś nie wychodzi oglądanie ich, no ale to już jest różnie. A jeżeli podoba się tobie taki live, pewnie, że tak, mam nadzieję, że się cieszysz, nieważne, czy oglądasz na Facebooku, YouTubie, Twitchu, gdzie jeszcze jesteśmy, Instagramie czy na TikToku, udostępnij, daj łapkę w górę, niech algorytm niesie nasz odcinek, bo wiadomo, że algorytm to jest bardzo ważna sprawa, może uda nam się dotrzeć wtedy do większej liczby osób. Słuchajcie, skoro mieliśmy już kilka rzeczy, no to teraz pora był najlepszy film, najlepszy serial, to teraz pora, panie i panowie, najlepsza aktorka. Która aktorka według was zasłużyła, ażeby pojawić się w liście? I to jest ważne, to nie może tak powiedzieć, że powiem, nie wiem, Danuta Szaflarska. No nie, musi to być aktorka, która wystąpiła w filmie z 2024 roku, więc obok tego, jeżeli podasz na przykład, załóżmy Demi Moore, musisz podać na przykład Substancja, tak? Chyba że jakiś inny film, w którym wystąpiła w 2024 roku. Więc musicie to wrzucić. Ja tutaj sobie ładnie zapiszę. Dobra, najlepsza aktorka. Jaką aktorkę byście widzieli? Najlepszy film w minionym roku. I tutaj sobie popatrzę, co ja tutaj mam. No jest kilka rzeczywiście, jest kilka propozycji, które byłyby fajne. I to jest, słuchajcie, nieważne, czy aktorka ta wystąpiła w roli pierwszoplanowej, czy drugoplanowej, bo nie będzie przyznawać nagrody dla najlepszy aktor, aktorka pierwsza. Nie będziemy się bać. Po prostu wystąpiła w filmie i
Jestem ciekaw, co wy rzeczywiście na to. No, chyba się sam nadziałem na to, co powiedziałem, bo od razu Lancel Demi Moore substancja, Wiktor Demi Moore substancja, Wiktor Z Demi Moore substancja. No to rzeczywiście akurat bardzo szybko poszło. To już zapisuję. Demi Moore substancja, dobrze. Szybko poszło, zdecydowanie tak. Dobrze, kolejna, panie, panowie, kolejna aktorka, kolejny film, co by to mogło być. Tutaj jest od razu już Nocturno podał. Mickey Madison za Anorę, za film pod tytułem Anora, już tutaj sprawdzamy. Dawajcie znać, czy wam się to podoba, czy akurat rzeczywiście jest w porządku. Tak, polska premiera to 22 listopada 2024, więc jak najbardziej tutaj się od względów technicznych wszystko zgadza. Młoda stripteaserka wychodzi za mąż, a jej wybrankiem jest syn rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodego mężczyzny postanawiają jednak przybyć do USA i unieważnić małżeństwo. Oceny dosyć fajne, bo od krytyków 7,7, od widzów 7,5, więc raczej jest zacnie, więc wygląda się fajnie. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję Bartoszu, że zostałeś wspierającym. Bardzo mnie to cieszy. Jest niesamowicie fajowsko. Jeżeli, to myślę, że dostałeś już wiadomość w tym momencie, albo dostaniesz wiadomość odnośnie naszej grupy na Facebooku. Jeżeli jesteś na Facebooku i masz ochotę dołączyć do skruchowiska, no to jak najbardziej. A jeżeli nie, to i tak na YouTubie są publikowane i wszystkiego rodzaju informacje odnośnie czego? No, odnośnie tych wszystkich dodatków, które możesz dostać. Dobra, no więc mamy tutaj był Wiktor Z wrzucił Madison, Anora Bakera, Nocturno wrzucił, tu jeszcze jest Wiktor Jędrychowski, jest jeszcze 3 osoby, więc mamy, panie i panowie, więc Anora wjeżdża i już wrzucamy, muszę tylko zapisać. Mikey, jak to się włącza? Mikey Baker? Mikey to jest facet, no ale niech będzie, Mikey Madison się nałożyło. Anora. Dobra, mamy. Śmigamy. Trzecia osoba, panie i panowie. Kogo byście wrzucili? Jak na grupę wejść, to jest kliknąć. Musisz na to kliknąć i zgłosić się. To jest grupa Skruchowisko. I akurat jak się już gdzie to jest? Gdzie mam tą grupę, żeby rzeczywiście pokazać? Plik, tak. Udostępnić. I jeżeli oczywiście. A to są informacje, nie, no bo to nie są informacje dla wszystkich, niech będzie tak jak najbardziej, więc jeżeli się zgłosisz na grupę, no widzisz, nazywa się Skruchowisko VIP, no to ja Cię elegancko dodam po dzisiejszym odcinku na żywo. A jeżeli Ci się nie uda, to po prostu wyślij mi maila na marcinowerecenzje@gmail.com i akurat będziemy wtedy to ogarniali dalej. Panie i panowie, kogo tutaj mamy? O, jest Lancel, nie tutaj, gdzie to było? Jest Lancel Ella Purnell za Fallout. Panie i panowie, pewnie, że tak. Może być aktorka również z serialu. To nie ma jak najbardziej problemu. Więc panie i panowie, dajcie znać. Tak, wspominam o tej grupie. Sprawdź swoją wiadomość, którą dostali od YouTube'a. Tam powinno być rzeczywiście to wszystko napisane. A jeżeli nie, to jak mówię, odezwij się do mnie. I propozycja jest, tak jak mówię wcześniej, od Lancela Ella Purnell za Fallout. Dopiero co mówiliście o tym serialu, więc teraz pora. Ania Arman, piękny, ale co? Pewnie substancja, bo rzeczywiście to jest film bardzo, bardzo inny, bardzo dziwny, ale bardzo ciekawy. Czy rzeczywiście według Was Fallout, a właściwie Ella Purnell z Fallouta zasługuje na to, ażeby być nominowana do nagrody aktorki roku. Tutaj widzę rzeczywiście, proszę bardzo, już Wam pokazuję. To jest ta aktorka. W serialu wcieliła się w rolę Lucy McClean. To jest rzeczywiście ona. Oprócz tego możecie jeszcze znać takie produkcje jak Czarownica, Osobliwy dom pani Pellegrin, Nie opuszczaj mnie, Tarzan Legenda, Kick-Ass 2, Armia Umarłych czy Cyberszantaż. Czyli panie i panowie, czy ta aktorka, czy Ella Purnell z Fallouta powinna zasłużyć? Jest propozycja od Lancela. 3, 2, 1, 0. No to nie ma. No to nie ma. No i Waltona, poczekaj, aż będą faceci. Dobrze, w takim układzie bardzo mi przykro, ale ta pani nie trafia na naszą listę, na naszą propozycję. Dalej lecimy. Tutaj widzę jest. Teraz słuchajcie, nie wrzucajcie facetów będziemy wrzucali za chwilę. Na razie przypomnę tylko i wyłącznie aktorki, więc na przykład Sacha Baron Cohen to jest gentleman, z jego nie będziemy wrzucali.
Tutaj jest propozycja od Wiktora. Christine Milotti za Pingwina. Już tutaj sprawdzę oczywiście, co jest grane. Pingwin. Gdzie to jest? Jak najbardziej. Pokazuję Wam, udostępniam Panie i Panowie. Ale to nie tak miało być. Nie miało być Pingwin postać, tylko Pingwin miał być serial. Tutaj jest, proszę bardzo, jest serial. Panie i Panowie, już Wam pokazuję. Christine Milotti. Ona oczywiście w serialu wcielała się w Sofię Falcon. Ona akurat rzeczywiście jest propozycja, ażeby to ona otrzymała w tym momencie nominację. Czyli Nocturno podbija i jak najbardziej, czyli jeszcze jedna osoba i Christine Milotti wjeżdża na naszą listę. Oprócz tego znana jest z takich produkcji jak Palm Springs, Pingwin, oczywiście Czarne Lustro, Fargo, Wilk z Wall Street, Jak poznałem Waszą matkę, Giń 2020 i Nowoczesna miłość. Pingwin oczywiście jest dostępny w tym momencie do obejrzenia, jest on dostępny na Maxie i chyba tak, i jeszcze na TV Smart, Panie i Panowie, ale to akurat nie znam tego. Nie widziałem Pingwina, no bo wiadomo, że nie widziałem, ale tak to rzeczywiście jest. Krystyna Milotti zdecydowanie jak najbardziej, czyli raz, dwa i jeszcze trzecia osoba, tu nie ma trzeciej osoby, jeszcze jest Lancel, jest Nocturno i jest Wiktor. Dobra, mamy 3 osoby. Krystyna Milotti dostaje nominowana za... Wiktor 6 zł 66 groszy. Dawno mnie nie było, ale już jestem. Kurde, od wczoraj nadrabiam live, na których mnie nie było. Dziękuję bardzo. Krystyna Milotti już zapiszę, już się odpowiem. Pingwin. Co tutaj się dzieje? Co ja tutaj robię? Cholera jasna. Za dużo tych kart pootwieranych, słuchajcie. Krystyna Milotti. Pingwin. Dobra. Dziękuję bardzo, że... Dobra, nawciskałem i podnikał. Dziękuję bardzo za donata. Jest mi niezmiernie miło. Fajnie, że nadrabiasz. No teraz było kilka przerwy dni od czasów świątecznego, charytatywnego quizu. Nie było nic akurat, ale to dobrze. Dobra, słuchajcie, kogo byście jeszcze wrzucili, Panie i Panowie? Chciałem wrzucić na 2025 rok, tutaj pisze Lulu, no ale niestety rzeczywiście tak to jest. Okej, spróbujemy. Lulu, Panie i Panowie. Lulu wrzuciła Elizabeth Dębicki za Maxine. To była ta reżyserka jak coś. No to już sprawdzamy, Panie i Panowie. Już wrzucamy. Pewnie, że tak, jeżeli to jest Maxine. Czemu to? A to ma być przez 3x, ja dam tylko 2x, no widzicie. Okej, Maxine. Proszę bardzo, już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję. Elizabeth Dębicki grała Elizabeth Bender w tymże filmie. Czy według Was zasługuje? No wiem, że już nie słuchaj, teraz już sobie ogarnąłem. Cześć Izabela, witam wszystkich bardzo jeszcze raz serdecznie. Lancel, Twoja propozycja będzie kolejna. Mam nadzieję, że teraz jest wszystko w porządku. Tak, to już teraz wszystko w porządku. Domyślny jak jest. Tak, teraz jest git. Ok, teraz jest w porządku. Nie była zbyt wysoko oceniana, ale jak na moje cudownie wyszła w postać, pisze Lulu. No i super, no i nie ma problemu. Tutaj jest po raz pierwszy Wiktor wrzuca Maxine. Oczywiście, że podbijam, kocham trylogię T. Westa, więc jest drugie, więc jeszcze jedna osoba i Elizabeth Dębicki za rolę w filmie Maxine będzie nominowana do najlepszej aktorki 2024, Panie i Panowie. Więc czekamy, co wy na to powiecie. A ja powiem tak, witam bardzo serdecznie Chmurkę i Agatę. Bardzo fajnie, że jesteście na Instagramie. Niezmiernie mnie to cieszy. Maxine, odliczańsko, Panie i Panowie. 3, 2, 1, 0. No i bardzo przykro, niestety Elizabeth Dębicki nie znajduje się na naszej liście, Panie i Panowie. Nie znalazła uznania w Waszych oczach, a szkoda, bo rzeczywiście warto doceniać. Słuchajcie, propozycja od Lancela. Emily Blunt za film Kaskader. Już tutaj sprawdzam. Dopiero o tym filmie oczywiście była mowa, był nominowany przez Was do najlepszego filmu 2025, ale tutaj widzę, że jest z opóźnieniem. Kinga Grzesik wrzuciła, że Maxi, no to dobrze, uznamy jeszcze w tym układzie. To uznamy. Piszę, dobrze.
Dobra, Maxine, to jeszcze teraz czwarta rola. Czy rzeczywiście Emily Blunt za film Kaskader jak najbardziej powinna otrzymać nominację? To jest akurat Emily Blunt wcieliła się w Jolie Moreno, byłą Ryana Goslinga. Czy jakoś tak rzeczywiście. Całkiem zacna produkcja. Jeżeli lubicie lata 80., to dokładnie wiecie, o co chodzi. Super. Super jest. Jak to u Was jest, Panie i Panowie? Czy Emily Blunt za film Kaskader pasuje? Jest po raz pierwszy od Lancela, po raz pierwszy od Jasona Krugera, też jest fajnie, Jason Kruger. A ciekawe, czemu nie Freddie Voorhees? No, daj znać. Daj znać Jason Kruger, czemu na przykład nie Freddie Voorhees, ale chyba mi się wydaje, że Jason Kruger lepiej pasuje. Czyli Emily Blunt, Panie i Panowie. Czy rzeczywiście jest warta, żeby powiedzieć, o tak, to jest rzeczywiście świetna sprawa, a jest, Wiktor tutaj podbił jako trzeci, więc mamy kolejną aktorkę, Emily Blunt za Kaskadera. I jeszcze jedna zapasowa. Czy macie pomysł na jakąś zapasową, czy nie? Ale chyba mi się, że akurat tym razem sobie darujemy, bo wszystkie te 5 produkcji było sprawdzone i są akurat z tego roku. Więc tutaj chyba nie ma rzeczywiście potrzeby, Panie i Panowie. Przypomnę, że teraz nominowaliście do najlepszej aktorki, Panie i Panowie, i nominowaliście tak. Demi Moore za Substancję, Mickey Madison za Anorę, Christine Milioti za Pingwina, Christine chyba Dembicki za Maxine i Emily Blunt za Kaskadera. Oczywiście głosowanie będzie trwało, więc będzie dosyć ciekawie. Teraz, Panie i Panowie, pewnie, że tak, pójdziemy na najlepszego aktora. Najlepszy aktor 2024. Kogo wy byście dali? Najlepszy aktor 2024. Kto według Was i za jaki film oczywiście powinien się tutaj na tej liście pojawi, bo akurat dużo można byłoby powiedzieć. No ja już mam kilka propozycji, jak chociażby widzę, co nominowaliście, jakie filmy, jakie produkty, to już domyślam się, kogo byście mogli pewnie podrzucić, no ale to oczywiście tylko i wyłącznie zależy, Panie i Panowie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Więc dajcie znać. No, akurat właśnie mówiłem, że tego się można spodziewać, czyli Colin Farrell za serial Pingwin, Panie i Panowie. Więc jeżeli uważacie, że Colin Farrell za serial Pingwin zasłużył na to, żeby pojawić się na liście, to pewnie, że tak. Wiktor tutaj wrzucił i po raz pierwszy, Bartosz wrzucił jako drugi, więc jeszcze jedna osoba i Colin Farrell, Nocturno, Colin Farrell, czyli ziomal z Irlandii, Colin Farrell, Pingwin. Ląduje na naszej liście. Dobra, na miejscu drugim, Panie i Panowie, kto się pojawi na miejscu drugim? Widzę, że bardzo dzisiaj aktywny jest Lancel, więc czemu nie? Denzel Washington za rewelacyjnego Macrinusa w Gladiatorze. Zgadza się, jak dla mnie Denzel Washington skradł ten film. To akurat nie polega wątpliwości. Dobra, Lulu, Twoja propozycja będzie następna. Także mamy, Panie i Panowie, Denzela Washingtona za rolę w filmie Gladiator 2. Co wy na to? Czy rzeczywiście to jest świetna sprawa? Ja przypomnę, to muszą być produkcje, które miały polską premierę pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2024. Nieważne czy film, czy serial, to jest wszystko jak najbardziej w porządku. I głosowanie rozpocznie się, domyślam się, postaram się koło środy stworzyć ankietę i ona będzie otwarta przez jakieś 2 tygodnie, więc będzie można głosować. Będzie raczej w porządeczku. Także akurat tutaj dajemy. Zaskakujecie mnie, przyznam, bo akurat Wasze wybory są dosyć ciekawe i nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się aż takiego rozstrzału. No ale jak mówię, ja na przykład serialowo jestem beznadziejny. I z seriali to naprawdę dopiero co niedawno obejrzałem Squid Game i jeszcze obejrzałem A Gdyby Disneya i tak naprawdę to wszystko. Mamy tutaj Denzela, mamy tutaj Denzela od Jasona, mamy Denzela od Adalet, więc jak najbardziej. Wiktor, Twoja będzie propozycja później. Więc jest Denzel Washington za film Gladiator 2. Dobra, trzecią propozycją będzie propozycja tutaj od Lulu, bo to propozycja, którą dzisiaj Lulu akurat tutaj się już pojawiła, także to będzie. Lulu nam rzuca, Panie i Panowie, Karla Urbana za serial, za 4. sezon serialu oczywiście The Boys. Więc The Boys, proszę bardzo pokazywać mi tutaj.
Już wam udostępniam, żebyście przypomnieli sobie, jak ten facet wygląda. Niesamowity. Jeden chyba z najbardziej niedocenianych aktorów, ale jest cudowny. Karl Urban. To jest oczywiście on. W tym serialu wciela się w Williama Billiego Rzeźnika. Oprócz tego możecie go kojarzyć m.in. z Władcy Pierścieni, Star Treka, The Boys. No oczywiście, że tak. Thor, Ragnarok, Krucja Taborna, Red, Kroniki Riddicka, a przede wszystkim był genialnym Dreadem. Po prostu był genialnym sędzią Dreadem, panie i panowie. Także akurat jak najbardziej warto. Ja uwielbiam go i pamiętam go już od czasów takiego filmu, który reżyserował Andrzej bodajże Bartkowiak. Doom. To była ekranizacja gry. Tam Rock wcielił się po raz pierwszy chyba w złą zagrał antagonistę, więc było rzeczywiście ale dobre, świetna osobowość, bardzo ciekawy aktor. A dla tych, którzy mają już więcej niż 40 lat, to przypomnę, że on występował między innymi z aktorem, który wcielał się w rolę Ojczyznosława, czyli z Antonym Starem, występowali w takim serialu, który nazywał się pięknie, czyli Herkules. Tak, tam Kevin Sorbo wcielał się w Herkulesa. Panie i panowie, więc jest propozycja, jak mówiłem wcześniej, od Lulu, ażeby Karl Urban za The Boys 4. sezon. 3 chcecie, ażeby tak było, więc jeżeli tak, to podbijajcie, panie i panowie. Zaraz zrobimy krótkie, szybkie odliczanko. 3, 2, nie Antony Stara. I 3, 2, i 1, 0. No niestety Karl Urban nie znalazł uznania w waszych oczach. Dobra, kolejna propozycja i to od razu jest propozycja, która ma dwa razy na tak, ponieważ tutaj Wiktor wrzucił Walter Goggins za Fallouta i Lulu też wrzuciła Waltera Gogginsa za Fallouta, więc panie i panowie, Walter Goggins za Fallout. Czy to jest rzeczywiście rola, którą chcielibyście, już wam pokazuję, o którego aktora chodzi, chcielibyście, ażeby rzeczywiście to był aktor, który tak, co się nazywa, proszę bardzo, nie uciekaj mi tutaj, czy ja mam Fallouta, Walter Goggins, możecie go kojarzyć na przykład z wielu różnych produkcji, jak wicedyrektorze Nienawistna 8, Quentina Tarantina, Synowie Anarchii, Justified, Światliniarzy, Prawi Grimsonowie, The Unicorn. A ja tak się zastanawiam, z czego mogę mu znać, ale pewnie go znam. Dobra, Lancel podbija i czyli jest trzecia, czyli Walter Goggins wjeżdża, panie i panowie, jest nominowanym. Walter Goggins Fallout. Mamy już 3 aktorów, panie i panowie, jeszcze potrzeba nam dwóch. Kogo byście wrzucili? Tutaj Lulu wrzuca, a spróbujemy, pewnie, że tak. Antony Starr, panie i panowie, Antony Starr, o którym dopiero co mówiliśmy, o którego dopiero co przez chwilę przy okazji serialu The Boys wspomniałem, a on oczywiście wcielał się w rolę, ciekawe czy dali po angielsku czy po polsku, jest Ojczyznosław, John Gilman, czyli Antony Starr, ten oto gentleman, o nim mowa, znacie, możecie go znaleźć, gdybyś tu był, prawdziwa historia, Banshee, Przymierze, Pajęczyna, Wiosła w dłoń albo w kryjówce mego ojca. Więc dajcie znać. Adalet i Wiktor, wasze propozycje będą kolejne. Czy Antony Starr to rzeczywiście osoba, o którą byście chcieli, powiedzmy, polecić i powiedzieć, tak, Antony Starr jest zebeściak, jak on był? Jak Wąski. Dajcie, panie i panowie, znać. Tak, Giancarlo Esposito też tam był, tam było tyle dobrych ról, że po prostu masakra, no ale w tym momencie mamy Antoniego Starra. Czyli Antony Starr, panie i panowie, głosujemy na niego. Nocturno podbija, że Starr zawsze na propsie, czyli jest 2 i jeszcze jedna osoba i będziemy wiedzieli, czy Antony Starr wbija. 3, 2, 1, 0. No niestety, panie i panowie, Antony Starr nie znalazł waszego uznania w waszych oczach, ale tutaj widzę, że są kolejne propozycje i od razu wrzucamy. Od Adalet jest propozycja Nicolas Cage, Kod Zła, Kinga Grzesik, Kod Zła i Jason Kruger, Nicolas Cage, Kod Zła, więc Nicolas Cage, nawet nie musiałem nic sklepywać, Nicolas Cage jest. Nicolas Cage, Kod Zła. Dobra, i 5. propozycja. Panie i panowie, tutaj widzę, że gdzieś się już pojawiło wcześniej i to muszę wynaleźć. Tak, jak najbardziej. Od Wiktora jest, od Wiktora Jędrzejewskiego. Hiroyuki Sanada za Shoguna, panie i panowie. Świetny, już mówiłem wcześniej, świetny serial, świetna rola, już wam pokazuję, o którego aktora chodzi. Więc jeżeli jesteście za, to po prostu wpiszcie Shogun na czacie, będę wiedział, że
jest nominowany. Proszę bardzo, Hiroyuki Sanada, to jest ten gentleman, na pewno kojarzycie go chociaż z Mortala ostatniego, więc jest tam jak najbardziej. Samuraj Zmierzch, Sharaku, przepraszam bardzo, japoński tytułów nie będę nawet próbował przeczytać, ale rzeczywiście można go kojarzyć. Niesamowity aktor, świetna filmowa kariera, więc jeżeli uznajecie Hiroyuki Sanadę na listę, byście chcieli go wrzucić, to wpiszcie, panie i panowie, na czacie Shogun i odliczamy. Sądzę, że The Boys to powinna być inna kategoria, pisze Lulu. No możliwe, że tak. 3, jest już drugie podbicie. 3, 2, 1, 0. I niestety, bardzo mi przykro, ale jest. Jason wrócił w ostatniej chwili, więc dobrze. Panie i panowie, więc Hiroyuki Sanada wjeżdża na naszą listę. Już tutaj wrzucamy go. Ciach, Shogun. I dobrze, i listę mamy w tym momencie już zamkniętą, panie i panowie. Mamy już listę zamkniętą, nie będziemy się już wygłupiali dalej, bo to oczywiście nie ma rzeczywiście potrzeby. Najlepszy aktor, oto kogo nominowaliście, panie i panowie. Colin Farrell za Pingwina, Denzel Washington za Gladiatora 2, Walter Goggins za Fallouta, Nicolas Cage za Kod Zła i Hiroyuki Sanada za Shoguna. To tak wyglądają wasze propozycje. To ja akurat w międzyczasie, skoro wybieramy to powiem, panie i panowie, że wybieraliście tak, że nominowaliście najlepszy film to Duna część 2, Sonic 3, Deadpool 3, Substancja, W głowie się nie mieści 2, Kaskader, Dziki robot biednej istoty, Omen, początek, Gladiator 2, Civil War zapasowy. Najlepszy serial to Pingwin, The Boys 4 sezon, Idź przodem bracie, Squid Game sezon 2, Fallout zapasowy, Shogun. Najlepsza aktorka to Demi Moore za Substancję, Mickey Madison za Anorę, Kristen Malotti za Pingwina, Krystyn Debicki za Maxine, Emily Blunt za Kaskadera, a najlepszy aktor to Colin Farrell za Pingwina, Denzel Washington Gladiator 2, Walter Goggins za Fallouta, Nicolas Cage Kod Zła i Hiroyuki Sanada za Shoguna. I to będzie wyglądało, panie i panowie, tak, że będzie lista i będziecie spokojnie mogli sobie klikać na jedno, to jest bardzo ważne, na jeden tytuł, na jedną osobę w danej kategorii. Więc spokojnie, na przykład nie jest tak, że jak oddałem głos w najlepszych filmach, to nie mogę na najlepszy serial. Nie, w każdym będzie można spokojnie oddać jeden głos i to będzie rzeczywiście niesamowita sprawa. Teraz, panie i panowie, zaraz przeniesiemy się na co? Na najgorsze, tak, najgorsze filmy 2024. Najgorsze filmy 2024. Zaraz tutaj oczywiście od nich zaczniemy. Pewnie, że tak, bo jak żebyśmy mogli nie mówić. Ja tylko przypomnę, że tak, tutaj można, widzicie, to jest wszędzie, jest tam dostępny. Co prawda napisane jest Twitter, ale wiemy, że teraz to się nazywa X, ale spokojnie, to jest Marcinowe Recenzje, to jest grupa na Facebooku, możecie ogarnąć. 15 000 osób obserwuje, dziękuję bardzo. Na Instagramie Marcinowe Recenzje, na Twitterze Marcin, na Facebooku jest jeszcze grupa Marcinowe Recenzje. Też jestem dostępny na Threads i na Blue Sky, tak to się nazywa? Chyba tak. Tam oczywiście wszędzie szukajcie Marcinowej Recenzji, tam się jak najbardziej pojawiam i jestem, panie i panowie. Dobrze, najgorsze filmy i tutaj musimy dokonać oczywiście delikatnej zmiany, bo tak jak mówiłem wcześniej, jest zielono, a ma być czerwono, więc tutaj trzeba troszeczkę zmienić. Wszystkiego po kolei było to, gdzie to w ogóle, co tu się podziało, gdzie tu? Pokaż mi tutaj. Nie, ja nie chcę to, spokojnie ogarniemy. To wiemy, że to jest telewizja na żywo, więc będziemy zaraz śmigać. Gdzie jest to? Proszę bardzo. Czy pokazuje się? Proszę bardzo. Nie to. To jak nie to. No co tu się dzieje? Gdzie to jest? Jest to czerwone? Jest czerwone, proszę bardzo. Jest czerwone. I lecimy, ale skoro tam czerwone, tutaj też czerwone. Co to ma być? Jest paskudna, jest beznadziejna. Dobra, lecimy z najgorszymi produkcjami, panie i panowie. Ojej, będzie się rzeczywiście działo dużo, będzie, mam nadzieję, grubo. Dobra, zaczynamy, panie i panowie, zaczynamy. Oczywiście ta sama zasadność, jeżeli będzie dużo filmów, zrobimy 10, jeżeli będzie mniej, to będzie 5. Najgorsze filmy i słucham waszych propozycji i już widać, tutaj się wrzucają. I jest najgorsze Puchatek, część 2. Puchatek, już tutaj sprawdzamy. Puchatek, Krew i Miód, część 2. Panie i panowie, już wam pokazuję. Także wrzucajcie, czy chcecie. Jeżeli chcecie, po prostu napiszcie Puchatek.
Żądny mordu Puchatek powraca w towarzystwie nowych przyjaciół, aby zgładzić nie tylko Krzysia, ale wszystkich pozostałych przy życiu uczestników pewnego urodzinowego przyjęcia sprzed lat. Krytycy dali 3,8, widzowie 3,9, ja dałem 7, bo mi się bardzo podoba zwrot akcji, który jest w tym filmie i jak najbardziej. Tu jest Puchatek od Nocturno, tutaj Lulu podbija jak najbardziej, czyli jest Puchatek Review Mute, czyli jeszcze jedna osoba, panie i panowie, daje Puchatka i w tym momencie film wjeżdża na listę nominowanych do nagrody 10 najgorszych. Jason podbił jak najbardziej, więc Puchatek wjeżdża jako pierwszy. Gdzie to tutaj? Nie, no tutaj masz wjeżdżać. Ten se wymyślił normalnie jakiś ciach, pach, prach. Ma być małe. Dobra, Puchatek Rave Mute jest, pojawia się. Dobra. Dobra. Teraz druga propozycja tutaj jest oczywiście od Wiktora. Madame Web. Widzicie, macie ją tutaj na obrazku. Czy Madame Web to jest po prostu coś, co chcecie, żeby o tym zapomnieć? Ja już wam pokazuję. A nie wiem, czy wiecie, że Madame Web na przykład miała lepsze otwarcie, zarabia więcej pieniędzy na przykład niż Craven? Jak widzicie, ja ten film krytycy 2,4, widzowie 4,0, 1,0, a oznaczało to, że ten film był bluzgany. Bluzgany, tam rzeczywiście poleciałem konkretnie. Lulu, twoja propozycja będzie kolejna. Ten film był po prostu beznadziejny. Nie przypinaj tutaj nic. Był beznadziejny, także bluzgana recenzja, czyli było mnóstwo kół i tak dalej, i tak dalej. I drogi Lincoln musiał to wszystko wypikać. Jest po raz pierwszy od Wiktora. Jest po raz drugi od Jasona Krugera. Więc czy tutaj jeszcze była gdzieś Madame Web? Czy tutaj była gdzieś rzeczywiście Madame Web? Nie było. Dobra, czy jeszcze ktoś mówi, że Madame Web to jest badziewie, którego nie da się oglądać, nie chcemy i po prostu jest źle i bardzo źle. Także nie będziemy się wypowiadać. Dajcie znać. Ja nie widziałem zasadniczo kiepskich filmów, zasadniczo odpuszczałem, a nie głosuję. A filmy, których nie widziałem, choć w fragmentach, nie głosuję. No i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście trzeba głosować na filmy, które się widziało i były albo dobre, albo były beznadziejne. Na web, na szyję, ależ pięknie to jest zapisane, panie i panowie. 3 Madame Web. Piszę po prostu web. Jeżeli według was to jest produkcja beznadziejna i niech spada na drzewo i szkoda po prostu strata czasu na tęże produkcję, bo no, taka jest wasza opinia. Mamy od Wiktora i mamy od Jasona, panie i panowie, więc zaczynamy odliczanie. A jeżeli nie, to będę bardzo zaskoczony, jak Madame Web nie będzie na tej liście. 3, 2, panie i panowie, 1, 0. No i nie uwierzycie, ale stwierdzicie, że Madame Web nie jest tak beznadziejnym filmem, ażeby pojawiła się na liście, więc Madame Web się nie pojawi? Nie, no jest. Pojawił to Bartosz, wpisał Madame Web. Dobra, mamy Madame Web. Madame Web, dobra. Trójeczka, co będzie trzeci? Tutaj wcześniej już tutaj było napisane. Tak, Lulu wrzucił albo wrzuciła Borderlands, panowie i panie. Borderlands. Tak, no rzeczywiście ten film to po prostu była masakra. 2,7 od krytyków, 4,6 od widzów, ja dałem 3,0. Eli Roth robił, mimo że tak naprawdę, uwierzcie mi, Eli Roth tam nie miał z reżyserem nic wspólnego, bo on zrobił film Erkę, no ale studio stwierdziło, że chcą coś innego i pozmieniali. O tym wszystkim mówię oczywiście w recenzji. O nie, bo tutaj się wleczą prawo autorskie. Cate Blanchett, Kevin Hart, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis, no rzeczywiście obsada iście gwiazdorska, trzeba powiedzieć. Jack Black, oczywiście głosowo, ale czy według was Borderlands to jest po prostu dno dna i szkoda gadać? Już tutaj przebijam sobie czat. Czy tak akurat uważacie, panie i panowie? Wiktor podbija Borderlands, czyli jeszcze jedna osoba i wiemy, że Borderlands to jest po prostu dno dna. To można zobaczyć, widzę gdzieś na VOD, oj, na Amazon Prime, na Rakutenie, na Cinema, na Premiery Kanal Plus, na Play Now, na Apple TV, TVP, VOD, TV Smart i na Playerze. Także akurat tam wszędzie to można Borderlands zobaczyć. Mamy Borderlands po raz drugi, więc panie i panowie, Borderlands po raz pierwszy. Borderlands po raz drugi. A dalej twoja propozycja będzie kolejna. Najbardziej to jest film irlandzki, ale niech będzie. I Borderlands, panie i panowie, po raz trzeci. I nie ma.
I nie ma Borderlands. Nie znalazło waszego uznania na tyle, żeby pojawić się na liście najgorszych filmów. Znaczy ono się u mnie się pojawia, u mnie się pewnie się gdzieś tam pojawi, więc jak najbardziej. Dobra, więc The Borderlands smyka. Nie ma Borderlands. Panie i panowie, już patrzę, co może być dalej, co wy wrzucaliście. Od Adalet propozycja jest The Watchers. The Watchers to jest film córki M. Night Shyamalana, kręcony zresztą nomen omen w Irlandii i byłem niedaleko planu, bo kręcili to w Galway. A akurat ja wtedy byłem w Galway w Irlandii. The Watchers. 28-letnia artystka gubi się w dziewiczej puszczy. Razem z trójką nieznajomych wpada w pułapkę i każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory, które widzą wszystko. Znak krytyków 3,8, widzów 5,1, moje 3/10. Film beznadziejny, po prostu miał potencjał, miał możliwości, ale nie wyszło to na dobre. Czy według Was The Watchers to jest po prostu dno i chcecie, żeby to wpłynęło na listę jako dno dna? Dajcie mi znać, Panie i Panowie, jak do tego podchodzicie. Jak myślicie? No tutaj widzę, że na razie same filmy są, że tak powiem, kinowe, a nie ma rzeczywiście żadnych filmów VOD, ale o tym będzie w porządku. Wiktor, twoja propozycja będzie kolejna. Tutaj widzę, że Lulu też jeszcze coś się pojawiło. Tak, od Lulu jeszcze jedna propozycja, też ją wrzucimy. Wypiszcie, a ja sobie sprawdzę. Jeżeli chcecie, to po prostu napisajcie Watchers. Napiszcie Watchers. Nie ma tak dobra herbatka. Ty tutaj, dobra. Co tutaj się dzieje? Panie i panowie, odliczamy The Watchers. 3, 2, 1, 0. No i bardzo przykro, że The Watchers takim jest słabym filmem, że nawet nie trafi na listę 10 najgorszych według Was. I teraz propozycja od Wiktora. Od Wiktora, czyli Kruk. Nowy film Kruk, panie i panowie. Kruk. Gdzie to jest? Tak, jak najbardziej. Z Billim Skarsgardem, tak? On chyba występował w tymże filmie. Tak, Bill Skarsgard. Miał bardzo pracowity rok, bo to i Nocturne, Nosferatu teraz. Panie i panowie, Bill Skarsgard, FK Twigs, Danny Houston i kilka innych osób oczywiście. Kruk. Ocena krytyków 3,5, ocena widzów 5,0, moja 3/10. Kruka można zobaczyć, panie i panowie, w tym momencie na Prime Video, Rakuten Cineman, Premier Canal Plus, Play Now, Apple TV, TVP VOD, TV Smart i Player, więc rzeczywiście mnóstwo produkcji, mnóstwo miejsc. Więc Kruk, czy Kruka byście chcieli, panie i panowie, znaleźć na tej liście? Dajcie znać. Nocturno wiem, rzuciłeś The Watchers, ale to po prostu byłoby dwie osoby, cały czas brakuje. Także się już nie liczy. Czy Kruk to jest rzeczywiście dno dna i tyle. Jeżeli nie będzie pełnej listy, to ja po prostu coś tam dorzucę, ja uzupełnię i to akurat nie ma z tym problemu. Coś się wymyśli, panie i panowie. Teraz jeżeli Kruk jest zły, to piszę po prostu Kruk na czacie. Odliczamy Kruka. 3, 2, 1, 0. Kruk. No, Kruk się też nie znalazł na liście. Bardzo mi przykro. No, złe filmy na szczęście nie trafiają na tę listę, ale widzicie. Chciałem pójść na Kruka, bo winą Skarsgarda, ale Recki mnie zniechęciły, za to Boy Kills the World wypadł świetnie. No widzisz, no, też wystąpił w Nosferatu, gdzie był dobry, ale akurat mi się wydaje, że jego mocną stroną jest jego twarz, jego mimika, rzeczywiście to wygląda cudownie, a jeżeli już trzeba troszeczkę zagrać, no to już niekoniecznie dobre. Chociaż z drugiej strony, jak masz beznadziejny scenariusz, to nic nie wymyślisz, no ale to już akurat zdarza się. Muszę zobaczyć, bo to była jedna propozycja, tylko nie wiem, czy to był rok 2024, tak, ale na to wszystko wygląda. Słuchajcie, najgorszy film, Argyle, Tajny Szpieg od Lulu. Gdy fabuły książki Ellen Conway zaczynają się bardzo przypominać prawdziwe działania groźnego podziemnego syndykatu, to introwertyczna pisarka szpiegowskich thrillerów i jej kot gwałtownie wkraczają do świata szpiegowstwa, gdzie nic nie jest, czym się wydawać mogło. No proszę bardzo. W filmie występują Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Samuel Leroy Jackson, John Cena, Dua Lipa i Adriana Dubois. No, Lulu zaproponował, że ten film jest beznadziejny i ja go nie widziałem. Ocena krytyków 4,4, widzów 5,2, więc rzeczywiście słabiutko. Dajcie znać, jeżeli tak uważacie, to wpiszcie po prostu tylko, to jest Argyle, Tajny Szpieg, więc wpiszcie tylko powiedzmy szpieg na czacie, będziemy wiedzieli dokładnie, że to jest ta
ta produkcja, że to jest rzeczywiście nie warte oglądania, że to jest po prostu koniec, że wiecie, nie ma niczego. Kononowicz, nie będzie niczego, to jest dno, to jest bzdura, to jest beznadzieja, której się nie da rzeczywiście oglądać. Widzę, że dużo lepiej Wam szło typowanie dobry film i to mnie cieszy, że rzeczywiście tak jest. No, ja wiem, że jesteście wredoty i czasami po prostu podrzucacie mi produkcję, chociażby w kultowych horrorach, gdzie muszę troszkę poprzeklinać, pobluzgać. Na szczęście mój montażysta to wszystko ładnie wypikuje. Dziękuję Ci bardzo za to, Lincolnie. Ale czasami jest tak, że rzeczywiście no, trzeba tutaj coś wymyślić, Panie i Panowie. Argyle. Czy to według Was jest złe? Czy to jest dobre? 3, 2, 1, 0. Stop. Dobra, nie ma, nie trafia. Co by tutaj Wam można, Panie i Panowie, wrzucić? Słuchajcie, ja mam taką propozycję dla Was. Zobaczymy, jak na to zareagujecie. Joker 2. Drugi film, druga część. Ocena krytyków 5,2, widzów 5,3, moja 4/10. Czy Joker 2 to jest według Was złe dno? Jeżeli nie będą się pojawiały kolejne filmy, to po prostu ja kilka dorzucę, kilka nominuję i to będziecie sobie wtedy wybierali spokojnie. Więc dajcie znać, czy Joker jest zły. Harleen Quinzel, psychiatra w szpitalu Arkham, zakochuje się w tajemniczym pacjencie Jokerze. Razem, jak tajemniczym pacjencie Joker, niech będzie. Razem próbują uciec z zakładu psychiatrycznego, niosąc ze sobą burzliwy romans pełen szaleństwa i niebezpieczeństwa. No akurat rzeczywiście tak to jakoś może wyglądać, tak mi się wydaje, no ale to już jest inszość. Co wy myślicie na temat Jokera, Panie i Panowie? Czy to jest złe? To jest złe, tylko czy wy uważacie, że to jest bardzo złe na tyle, że szkoda gadać? Nie oglądałam niestety, pisze Lulu. No, nie, w nawiasie, bardzo dobrze, to akurat było masakra. Ja nie chcę mówić, że są produkcje, które obejrzałem, żebyś ty nie musiał. Nie, akurat nie ma potrzeby, ale czasami jest tak, że byś tak chciał zrobić. Jokera można obejrzeć na playerze, a także na Maxie. Jest już dostępny za darmo, a można kupić lub wypożyczyć tutaj nie widzę, co to jest oczywiście, na Premiery Kanal Plus, Play Now, Apple TV, Rakuten TV, Prime Video i TV Smart. A to jest, co to jest za platforma? Megago. Tam akurat można też zobaczyć, Panie i Panowie. Joker jest tutaj, proszę bardzo, pojawia się od Nocturno. Mamy Joker, więc jeszcze 2 osoby, bo to jest moja propozycja. Więc jeszcze 2 osoby muszą podbić Jokera, żeby trafił na naszą listę najgorszych filmów 2024. Cześć Małami, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Buka z tej strony. Panie i Panowie, czy Joker? Odliczamy Jokera, bo rzeczywiście nie ma co przyciągać. 3, 2, 1, 0. Stop. Ok, nie ma Jokera. Ja jeszcze podrzucę jedną propozycję. Jeżeli to nie wejdzie, to ja coś wybiorę, Panie i Panowie. Craven, czy według Was to jest złe? Ocena krytyków 3,7, ocena widzów 5,3, moje 3/10. Panie i Panowie, co myślicie? Czy Craven to jest złe? Dobra, Lance, wrócimy Twoją propozycję jako kolejną. Czy Craven to jest rzeczywiście zło wcielone i tego się nie chce już oglądać? Dajcie znać, czy to jest akurat produkcja nie warta. Sprawdź oceny znajomych, zobaczymy jak oceniliście. Dorota 2, Stian 2, Michał 3, Primal 3, Alan 1, Le 1, Duchman 3, Marcin 5, Karol 4, Michał 2, Damian 6. Więc tak to rzeczywiście wyglądało, Panie i Panowie. Czy Craven, łowca, to jest akurat zło? No po prostu piszcie Craven albo łowca, to powinno wystarczyć. Będę wiedział, o co chodzi. I odliczamy, Panie i Panowie, Cravena. 3, 2, 1, 0. No, nie udało się. Nie udało się, niestety nikt nie był. Zrobimy w ten sposób, że ja tę listę najgorszych filmów 2024 sam uzupełnię, bo w tym momencie są 3 produkcje. Ja to jeszcze coś dorzucę. Co by tutaj dorzucić? A to już wiem, proszę bardzo. Dorzucimy tak. I na 4. miejscu dorzucimy, bo oczywiście też zły film. I zaraz Wam przeczytam. I na miejscu 5. A niech będzie. I słuchajcie, już Wam mówię w tym momencie, jak wygląda lista
lista 5 filmów najgorszych, które wybraliśmy wspólnie razem. Puchate Krew i Miód 2, Madame Web, Borderland, bo musiał oczywiście się pojawić, Joker 2, a także Kruk. To są te filmy, które są nominowane do najgorszego filmu 2024. A skoro były filmy, to teraz muszą być seriale. Panie i panowie, jestem ciekaw, jak do tego podejdziecie. Nie najlepsze seriale, nie, najgorsze. Co tu się podziało? Się zwiesiło. Muszę. No, oczywiście, że tak. Najgorsze seriale, proszę bardzo, pokazywać mi tutaj. Czy było coś, co Was bardzo in minus zaskoczyło w minionym 2024 roku? No ja mówię, ja jestem beznadziejny, jeżeli chodzi o seriale. Najgorsze seriale. Dawajcie znać, panie, panowie, wrzucać jakieś tytuły. Jeżeli nie będzie, to w ogóle kategorię wywalimy, bo to akurat było oznaczało tylko, że nie oglądacie Badziewia i to byłoby super, rzeczywiście, że udało Wam się nie oglądać Dna. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że tutaj się nic nie pojawi. Ale jestem ciekaw. Nie było żadnego filmu Marka Polonii, no widzisz, Nocturno nie podrzuciłeś, nikt nie podrzucił, panie, panowie. Więc zrobimy w ten sposób. Poczekamy chwilkę na serial. Jeżeli się jakiś nie pojawi, to kategoria zostaje wywalona i będziemy mieć tylko i wyłącznie najlepsze seriale i to byłoby chyba rzeczywiście najlepiej. Więc jeżeli nie będzie żadnych propozycji, odliczamy najgorsze seriale 2024. Jeżeli nie będzie, to przejdziemy do najgorszej aktorki, a później najgorszy aktor. I będziemy mieć. Lancel wrzucił Gąska. Co to jest Gąska? Gąska. Już tutaj patrzę, co tu mamy. Jest jakiś polski serial. Pewnie, że tak, już Wam pokazuję. Grupa pracowników supermarketu Gąska zmaga się z codziennymi i niecodziennymi wyzwaniami. Proszę bardzo. Kto występuje? Tomasz Kot, Aleksandra Grabowska, Magdalena Koleśnik, Janusz Habior, uwielbiam Janusza Habiora, Julia Rosowska, Mikołaj Śliwa między innymi i jeszcze kilku innych ciekawych. Rafał Maćkowiak, dawno nie widziany. Czy ktoś podbija propozycję Lancla, panie i panowie? Gąska. Odliczamy. 3, 2, 1, 0. Nikt? Dobra. Usuwamy kategorię. Nie będzie kategorii najgorszych seriali. Bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że w porządku, że ogarniacie temat i oglądacie dobre rzeczywiście, dobre produkcje. A teraz przechodzimy do kategorii. Kapsuk się teraz się wyłączył. No. Proszę bardzo. Najgorsza aktorka 2024 roku. I przypominam, musicie wrzucić, panie i panowie, o jaki serial, o jaką produkcję. O jaką produkcję chodziło, jeżeli wybieracie daną aktorkę. Nie ma znaczenia co i jak. Także dajcie znać. Najgorsza aktorka 2024. Co to by było? Za jaką produkcję byście nominowali? Serial to akurat oglądam mało. No w porządku, no nie ma mocnego. Będzie ciężko z serialami. Tak, dlatego akurat anulowaliśmy i nie ma problemu. Jest wszystko git. Teraz wybieramy najgorszą aktorkę. Co to jest? Czy to będzie na przykład, gdzie tutaj jest? Czy to będzie na przykład ta pani za mną, która tutaj jest, tutaj? Czy to będzie ona nominowana do nagrody za najgorszą aktorkę? Czy to może będzie jakaś aktorka z tych właśnie filmów, które podaliście jako najgorsze? Czy to byłoby coś takiego? Osoba z Puchatka, z Madame Web, z Borderland, z Kruka, z Jokera. Kto to? Dawajcie znać. Ja już tutaj patrzę. Patrzę sobie. Jeżeli lubisz takie odcinki, my się co tydzień widzimy o godzinie 20 czasu polskiego. Także jak najbardziej daj suba. A wtedy miejmy nadzieję, że YouTube Cię poinformuje o wszystkim. Chyba że akurat jest na Facebooku, czy tam na Twitchu, czy na innych platformach, tam też akurat włączaj wszelkiego rodzaju przypomnienie. Dakota Johnson za Madame Web, no to nie mogło być inaczej, rzeczywiście, bo to film jest słaby. Cześć Ormando, witam Cię bardzo serdecznie. Wybieramy najgorszą aktorkę, inaczej, wybieramy nominację do najgorszej aktorki 2024. Tutaj mamy, propozycja jest Dakota Johnson. Jeżeli uważacie, że Dakota jest beznadziejna, w Madame Web napiszcie na czacie Dakota i będzie ona nominowana.
bo to jest rzeczywiście masakra. Nocturno wrzucił, także zobaczymy. Nie wiem, czy to ma sens, bo jesteśmy koneserami, pisze. No zobaczymy. Lulu, twoja propozycja będzie kolejna. Więc słuchaj, jeżeli się będzie tak składało, że nie będzie zbyt dużo, no to pewnie, że tak, to kategorię znowu usuniemy, to akurat nie ma żadnej propozycji, ale czy Dakota Johnson, panie i panowie, za Madame Web, to jest to, czego oglądać już więcej nie chcecie, bo rzeczywiście jest złe, jest bardzo złe, jest koszmarne. Gdzie ona tutaj się pojawia? Dawaj mi tutaj Borderlands The Watcher. Jest, mam dla was Dakotę Johnson. Tak się zastanawiałem, czy ona w ogóle w czymkolwiek była dobra, w czym ona w ogóle wystąpiła, że tak powiem. Sprawdzimy jeszcze ją tutaj. 50 twarzy Greya, o jacie. Suspiria. Ciemniejsza strona Greya. The Social Network, The 21 Jump Street, Pakt z Diabłem, Need for Speed. Jak to robią single? Takie są propozycje z Dakotą Johnson. Zdobyła 2 nagrody Złotej Maliny i innych 5 nagród. No różnie. Proszę bardzo, od Kingi jest Dakota. Jeszcze jedna osoba musi podrzucić Dakotę Johnson i mamy ją już nominowaną do nagrody największego badziewiaka 2024. Szkoda gadać i akurat rzeczywiście podziękujemy pani. Dajcie znać. Dobrze, odliczamy panie i panowie Dakotę Johnson. O, nie muszę, Adale dorzuciła, więc Dakota trafia na listę. Dakota Johnson, Madame Web. Dobra. Dobra. Druga propozycja. Na drugim miejscu tutaj jest, widzę, że Megan Fox za rolę w Johnnym and Clyde. Aż ona tutaj sprawdzę. Megan Fox. Będziemy wiedzieć dokładnie, o co chodzi. Zobacz pełną filmografię. Tak, jak najbardziej. No tutaj widzę, że na Filmwebie się nic nie pojawia, także ciężko mi powiedzieć. Jest Uległość, Niezniszczalny, John and Clyde, ale to 2023. Tylko czy ten film miał polską premierę w 2024 roku? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, na razie jest, tak, na razie jest, ale zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Ja sprawdzę zaraz od razu szybciutko, czy ten film miał polską premierę w 2024 roku. Jak mówiłem, to się często zdarza, że tak to jest z filmami, że w Ameryce premiery mają wcześniej, a w Polsce są delikatnie mówiąc później. Ok, nie ma informacji na ten temat, więc ciężko powiedzieć. Tutaj jest 23, nie ma informacji, no więc umówmy się w ten sposób, że nie zaryzykujemy, chociaż czemuż by nie. Czemuż by nie. Mamy w tym momencie, panie i panowie, Megan, odliczmy, dobra, Megan Fox za Johnny and Clyde. Czy jesteście tam, żeby Megan Fox trafia na listę, a jeżeli oczywiście będzie nie tak jest, to wrzucimy 3, 2, 1, 0. No niestety. Dobra, to nie mamy. Tutaj widzę, są kolejne propozycje, już odczytuję, panie i panowie. Jessica Alba. Jessica Alba w filmie Weteranka. Już sprawdzamy Jessica Albę. Skądinąd ciekawą aktorkę, no ale to nie zawsze to, że jest ciekawą, oznacza, że jest świetną. Wam pokazuję film Weteranka, panie i panowie. Proszę bardzo. Zdolna komandostka przyjmuje bar swojego ojca po jego nagłej śmierci i szybko ściera się z brutalnym gangiem, który w jej miasteczku rozstawia wszystkich po kątach. Proszę bardzo, film jest do obejrzenia w tym momencie na Netflixie i także na Apple TV+, czy jakoś tam to się rzeczywiście nazywa. Czy według Was Jessica Alba za ten film powinna być nominowana? 3,7 od krytyków, 4,4 od Was. Mark Webber, Antony Michael Hall, wielu ciekawych pewnie gangsterów w tym filmie grają. No ale tak, jeżeli tak, to piszcie po prostu Alba na czacie i będzie w porządeczku. I tutaj weźmiemy. Dobra, tutaj mamy jeszcze 2 propozycje. Kolejna jest od Tomasza i jest kolejna od Lulu. Weźmiemy je pod uwagę. Panie i panowie, czy Jessica Alba? Odliczamy. Pewnie, że tak. Mamy już w tym momencie jedną osobę na razie? Tak, no na razie tylko jedną. 3, 2, 1, 0. No, Jessica Alba nie uznała nie znalazła uznania, ale kolejna rola to tak, to tym razem Halle Berry, panie i panowie, za film Związek. Już tutaj patrzymy. Jest to film, w którym partnerował jej Mark Wahlberg, jeżeli pamięć mnie nie mieli, a wydaje mi się, że akurat jeszcze nie jest tak najgorzej. Nie mieli pamięć. 5-0 od krytyków, 5-1 od widzów. Moja ocena to 4/10. Jest to film z Netflixa.
Zwyczajny budowlaniec z New Jersey zmienia się w asa wywiadu, gdy dawno niewidziana licealna sympatia zaciąga go na misję szpiegowską. Oczywiście Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons, więc rzeczywiście obsada ciekawa jest jak najbardziej. Także dajcie znać, czy Halle Berry. Jeżeli tak, to napiszcie po prostu Halle albo związek, albo Berry, obojętnie. Będziemy w tym momencie mieli przegląd cały. Tutaj jeszcze widzę, są kolejne propozycje, także zaraz będziemy jeszcze podrzucali. Ciężko, co? Ciężko wybrać te najgorsze. Zobaczmy, jakie są oceny tutaj ludzi. Bartek 8, Łukasz 6, Adi 4, Rafał 6, Marek 5, Michał 4, Tomasz 3. No więc rzeczywiście taka średnia 3-4 jakoś tak wychodzi. Więc w porządku. Halle Berry za związek, panie i panowie. No, mało już nie nacisnąłem. Halle Berry 3, 2, 1, 0. Nie ma Halle Berry. Bardzo mi przykro. Patrzymy tutaj. Jest kolejna propozycja od Lulu. To jest akurat trzecia część, tak? Trzecia część produkcji, którą proponujesz. To tym razem propozycja jest taka, ażeby nominowana była, panie i panowie, Lauren Lavera za film Terrifier 3, za rolę Sienny Shaw. O tą aktorkę chodzi. Znana m.in. z dwójki, The Well, Terrifier 4, jak widać, Kasztan, Waterlands, Clinton, Fides. Lauren Lavera, czy rzeczywiście jest zła? Zła do szpiku kości, panie i panowie. Odliczamy. 3, 2, 1, 0. No nie ma. Coś się nie możemy zgrać rzeczywiście z tymi najgorszymi. Mamy tu dopiero tylko i wyłącznie Dakotę, no ale zobaczymy. Kto tutaj jeszcze coś podrzucił? Proszę bardzo. Tomasz. Kate Beckinsale w filmie Niezniszczalna. Jeszcze patrzę. Kate Beckinsale w filmie Niezniszczalna. O niej tym razem będziemy mówili. Już tutaj patrzę. Niezniszczalna. Tak, film Niezniszczalna. 4,7 od widzów. Avery Graves pada ofiarą szantażu ze strony terrorystów, co zmusza ją do zdrady własnego kraju, aby uratować porwanego męża. Można zobaczyć, pewnie, że tak, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Cineman, Premiery Kanal Plus, Play Now, Apple TV, TVP VOD, TV Smart i Player, panie i panowie. Czy to rzeczywiście jest coś, co was rusza? Dajcie znać. Czy Kate Beckinsale? Jeżeli tak, to wpiszcie Kate. Ciężko widzę, że idzie uzupełnienie tej listy najgorszych postaci, no ale to akurat nie dziwię się. Dobrze, cieszy mnie, że wybieracie raczej te produkcje lepsze. 3, 2, 1, 0. Stop. No, tak, Tomaszu, wiem, że głosuje, a potrzeba 3 osoby. Nie ma niestety. Ale co powiecie na przykład na Lady Gaga? Za Jokera 2. Czy według was Lady Gaga jest słaba, jest zła? Jak to uważacie? Popatrzmy na Lady Gaga. Wkład miała duży do tego filmu, bo oprócz tego oczywiście, że tylko, że śpiewała i robiła piosenki, to jeszcze grała aktorsko. Narodziny Gwiazdy, Dom Gucci, American Horror Story Hotel, Macheta zabija, Faceci w Czerni 3, Sin City, Tamulka Warta Grzechu, Joker, Folie do. Czy jakoś tak coś rzeczywiście się czyta. Joker dostępny jest, tak, dostępny jest na VOD, już mówiłem wcześniej. Na Maxie, Playerze, tutaj jest na Premier Kanal Plus, Play Now, Apple TV, TV Smart, Prime Video, Amazon i Rakuten TV. Gaga słaba, proszę bardzo, Tomasz podbija. Dobrze, potrzebujemy jeszcze 2 osoby, które stwierdzą, że Gaga była słaba, panie i panowie. I wtedy będziemy mieli już oznaczone, będziemy mieli odhaczoną kolejną słabą aktorkę. A jeżeli nie, to po prostu ja możliwe, że coś tam dorzucę od siebie, bo by się można było do kilku aktorek, panie i panowie, przyczepić. Gaga, wpiszcie Gaga, albo z Gaga. No niech będzie. 3, 2, 1, 0. Nie ma. Dobra, więc powiem tak, bardzo ciężko idzie akurat dzisiaj odliczanie najgorszej aktorki, więc ja tutaj coś pewnie później wybiorę. Pewnie, że tak. No, bo co tu dużo mówić. Trzeba będzie coś wybrać. I teraz, panie i panowie, kategoria ostatnia, czyli najgorszy aktor 2024. I jak to jest u was z aktorami? Dajcie znać, co uważacie. Ja tutaj zrobię listę.
Mhm. Ach, będziemy wiedzieli co i jak. Którego aktora byście wrzucili na listę? Taką, że zło, że dno, że po prostu aż się nie chce się oglądać, bo akurat to jest słabizna. I jeszcze 5 elegancka. Dawajcie znać, kogo uważacie za złego. Bo jeżeli nie, to tak naprawdę, bo tutaj widzę, że zarówno Kruk i Joker 2 to były moje propozycje w najgorszych filmach, aktorki też. Możliwe, że coś po prostu weźmiemy i inaczej to potraktujemy i będziemy wiedzieli co i jak, panie i panowie. Tomasz mówi, że Wahlberg za cokolwiek w 2024. Nie, no Wahlberg akurat nie jest tak najgorszy, ale jeżeli uważacie, że Wahlberg jest zły, to wpiszcie Wahlberg. Proszę bardzo, pewnie, że tak, na jaja. Niech będzie. Najgorszy aktor. Tutaj sobie zaznaczę. Ciach, proszę bardzo. I numer 1. I kogo byście wrzucili, panie i panowie? Kogo? Czy podbijacie Wahlberga? Jeżeli tak, to dawać Wahlberga. Zobaczymy, w czym on tam wystąpił. Bo oczywiście oprócz tego, że wystąpił w tym filmie Związek, zaraz zobaczymy, gdzie się jeszcze pojawił. O, proszę bardzo, ciach, pach, prach, Mark Wahlberg. Już patrzymy w pełną, zobacz pełną filmografię. Tak, dali pełną filmografię. 2 produkcje. Mój pies Artur. 3 aż. No. Już wam pokazuję. Już wam panie pokazuję. Związek, Mój pies Artur i Play Dirty. Także jeżeli chcecie, to Marki Wahlberg dawaj znać. Czy on jest akurat aż tak zły i chcecie go wywalić stąd na maksa, bo szkoda czasu i szkoda akurat jego, żeby tutaj oglądać, bo boli, bo po prostu delikatnie mówiąc boli to, że on się tutaj pojawia, panie i panowie. Dajcie znać. Odliczamy Wahlberg 3, 2, 1. Widzę, że czat zamilkł, tylko Tomasz Jabłoński jest aktywny. Niech będzie. Eric Bana, panie i panowie, to się pojawi. Eric Bana za film Ofiarowanie. No rzeczywiście. Na sekundkę muszę pewną rzecz ogarnąć. No wiadomo, że akurat trzeba. Co myślicie, czy Eric Bana powinien dostać bana? Dajcie znać, jak uważacie. Tutaj sobie ogarnę. No klikaj się, proszę bardzo. Jest, poszło. Dziękuję bardzo. OK. No widzę, że chyba niekoniecznie chcecie. Jeżeli nie będzie, to ja nie będę tego na siłę ciągnął. Po prostu zrobimy w ten sposób, że dziś albo coś tam dopiszę i wy wybierzecie i tak chyba też zrobimy. Tutaj widzę, że ciężko będzie, więc panie i panowie, teraz wybieramy najgorszego aktora, ale widzę, że nie ma propozycji, więc nie będziemy się wygłupiali. Więc mamy fajne nominacje do najlepszego filmu, do najlepszego serialu, najlepszej aktorki i najlepszego aktora. No i tutaj widzę, że z najgorszymi już było słabo, więc możliwe, że po prostu tutaj będziemy kombinować. Albo ja wrzucę jakieś propozycje, panie i panowie, albo ja wrzucę jakieś propozycje, albo po prostu zrobimy w ten sposób, że absolutnie usunę wszystkiego rodzaju najgorsze kategorie, bo skoro to nie wychodzi, to nie ma co na siłę ciągnąć, to rzeczywiście nie jest nic fajnego. Ja wiem, Tomaszu, że ty wrzucasz, bardzo mnie to cieszy, ale są akurat takie wiesz, postacie, które no gdzieś tam są, pojawiają się, ale to nie są jacyś wybitni aktorzy i te filmy też nie są jakoś super bardzo znane, panie i panowie, więc tak to wygląda. Aktor z drugiego Puchatka, tutaj też właśnie Tomasz rzucił, że Nikolaj Lyon w drugi Puchatku, ten co grał Krzysia. Zapamiętam to i ja będę ewentualnie tworzył listę, sprawdzę, to będzie w porządku. No tutaj Ryan Reynolds, ale za co Ryana Reynoldsa, co? Musiałbyś dać znać za co Ryana Reynoldsa. Słuchajcie, panie i panowie, przyszły tydzień nabity jest jak kabanos. Jest jak najbardziej napakowany jak kabanos. We środę oczywiście kolejny kultowy horror, czyli tym razem Dzieci Kukurydzy 3 bodajże. Jutro postaram się, albo będzie Squid Game, albo A Gdyby. Tak, rzeczywiście. Tak to zrobię, rzeczywiście wybiorę sam z tych złych i zaproponuję wam i mam nadzieję uwzględnię oczywiście to, co tutaj podawaliście i to wrzucę.
Więc tak to będzie zrobione. We środę oczywiście kultowe horrory. Jutro będzie albo Squid Game, albo A Gdyby. Co będzie w piątek, panie i panowie? Są dwie propozycje, właściwie nawet trzy. Wolfman, albo będzie horror Wolfman, jeżeli oczywiście uda mi się obejrzeć, albo Flow, wspomniane oczywiście dzisiaj, albo będzie Better Man, czyli biografia Robiego Williamsa, tak? Tak, rzeczywiście to są propozycje. No oczywiście widzimy się w niedzielę, znowuż widzimy się o 20 na żywo. Będziemy gadali o tym, co się dzisiaj fajnego dzieje, ale akurat raczej w tym momencie będziemy Q&A robili, więc będzie ciekawie. A z mojej strony to już wszystko. Panie i panowie, dziękuję bardzo, że byliście ze mną. 2 godziny. Fajny, akurat długi odcinek, także akurat jest co oglądać. A my się widzimy na żywo. Oczywiście, że tak, za tydzień. Cześć. Dobra. Dziękuję bardzo za to, że byłeś. Byłaś, chyba. Było niesamowicie. Tutaj muszę wyłączyć. Do zobaczyska za tydzień.